Mieliśmy bardzo niedużo oszczędności, ale tutaj nam wszyscy mówili, żeby zaufać Jehowie, więc ufaliśmy Jehowie. Ale prawda jest taka, że my kupiliśmy bilety lotnicze za ostatnie pieniądze, jakie mieliśmy i było do wyjazdu jeszcze około 3-4 miesiące, więc wiedzieliśmy, że coś wykombinujemy, żeby sobie w tym czasie odłożyć. To były bilety w jedną stronę. Spodziewaliśmy się oczywiście, że Armagedon już przyjdzie, jak my tam będziemy, za około rok, 2, więc my stąd nigdy nie wrócimy. Nie? U mnie, w mojej rodzinie to nie było tylko tak, że studia były zakazane, bo ten temat też trochę się przewija i ostatnio na moim profilu jest trochę kłótnia pomiędzy tym, czy świadkowie Jehowy naprawdę nie mogą chodzić na studia, bo znam wiele świadków, którzy mogą. No, u mnie w rodzinie na Świeczniku nie było takiej możliwości, ale nie tylko jeśli chodzi o studia, ale również jeśli chodzi o liceum. Jak ktoś mnie zawsze właśnie pyta, jak to się stało, że zostałam świadkiem Jehowy, to ja wolę mówić, że nigdy nim nie zostałam. Ja się nim urodziłam. Osobiście nie wierzę w to, że jest coś takiego u świadków Jehowy, że jeżeli się urodzisz w tej rodzinie, to że masz jakikolwiek wybór. Cześć, Tula. Cześć. Na imię masz Tulia, ale dla przyjaciół, a ponieważ już tak sobie chwilę porozmawialiśmy, to powiedziałaś, że możemy mówić na ciebie Tula. Jasne. Przyjechałaś, bo chciałaś nam opowiedzieć swoją historię, albo bardziej my chcieliśmy. Nie wiem, kto chciał bardziej. Ja myślę, że oboje chcieliśmy tak samo. Ja się trochę zbierałam długo, ale no. Myślę, że ta historia będzie bardzo interesująca. Staram się. Ale to nie jest to nie jest nic takiego, co ma stawiać ci wysoko poprzeczkę i teraz musisz temu sprostać. Mhm. Nie szukamy pościgów i wybuchów, tak? Tak, jakby trochę cię obserwujemy w internecie, do tego też dojdziemy i rzeczy, które opowiadasz, wydają nam się bardzo, bardzo ciekawe i bardzo intrygujące wręcz. Mhm. A w ogóle te egzotyczne podróże, o których sobie popowiadamy, dla mnie są dużą zagadką, którą chciałbym tu rozwikłać podczas tej rozmowy. Egzotyczne podróże to mam na myśli twój wyjazd do Indonezji. W ogóle co za pomysł? Indonezja, to do tego sobie dojdziemy. A teraz byśmy ci chcieli ten twój głos oddać. I zacznijmy sobie od początku. Skąd ty się u świadków wzięłaś? Jak ktoś mnie zawsze właśnie pyta, jak to się stało, że zostałam świadkiem Jehowy, to ja wolę mówić, że nigdy nim nie zostałam. Ja się nim urodziłam. Osobiście nie wierzę w to, że jest coś takiego u świadków Jehowy, że jeżeli się urodzisz w tej rodzinie, to że masz jakikolwiek wybór. A na pewno nie w rodzinie na Świeczniku, tak jak to było u mnie. Wychowałam się w rodzinie starszego i żony jego pionierki. Moja mama była pionierką przez wiele okresów w życiu. Czasami nie była, czasami była, ale ogólnie takie nastawienie było u nas w domu. Także ja miałam też od urodzenia bardzo jasno przedstawiony jedyny prawidłowy schemat życia, jedyną prawidłową drogę, absolutną prawdę, fakty, które są niepodważalne i było mi to przedstawione jako właśnie jedyna droga życiowa, którą należy kroczyć. Także od dziecka miałam jasno wytyczone też kolejne kroki, jakie trzeba robić i po prostu szłam tą drogą. Także w wieku 14 lat zostałam ochrzczona bardzo, bardzo wcześnie tak naprawdę, jeżeli rozmawiamy o dojrzałości drugiego człowieka. Aczkolwiek odczuwałam, że jest to już moment, kiedy zbliża się do tego, czy zbliżamy się do tego momentu, kiedy już powinnam wziąć chrzest. No bo wiecie, to w różnych zborach jest różnie, ale można zobaczyć, jak inni dookoła biorą chrzest, w którym wieku. No i przede wszystkim, jeżeli dzieci starszych, no to ten poziom powinien zaczynać się dosyć szybko. Powinny reprezentować innych i dawać dobry przykład. Więc 14 lat to już był moment, kiedy mnie tak szturchano i podpowiadano mi, nie, że już chyba czas, że kiedy twoja kolej. No więc tam chwilę przed 14 poprosiłam o pytanie do chrztu i faktycznie na kolejnym zgromadzeniu, jak już miałam 14 lat, to wziąłam chrzest. I chyba, wiem, że jeszcze będzie na ten temat pytanie, ale chyba chciałabym zaznaczyć, że już w tym momencie miałam takie moje pierwsze wątpliwości, jak już jesteśmy przy moim chrzcie, bo ja pamiętam bardzo dokładnie moment, kiedy ja wyszłam z sali, z tego basenu, bo to było na sali Królestwa w Malborku i tam jest sala, tam jest osobny basen, na którym są chrzty. Więc jak już wychodziłam stamtąd, to pamiętam, że byli bracia, którzy mi oczywiście chcieli gratulować, była cała kolejka i jedna siostra powiedziała mi na ucho: pamiętaj, jak się dzisiaj czujesz w przyszłości, jak będziesz miała jakiś trudny czas,
to pamiętaj, jak żywa jest twoja miłość do Boga dzisiaj, nie? I jak się czujesz. No i jak się czułaś wtedy, w tym momencie? Tak, to jest częsty motyw rozmów. Przypominam sobie, że bardzo wyraźnie pomyślałam, że ja przecież nic nie czuję. Ja nie ma czegoś takiego. Ale mówię, dobra, okej. Podziękowałam jej, przytuliłam się i tyle. Natomiast bardzo mocno pamiętam to do dzisiaj, tą moją myśl później, że ja nie czułam ani żadnej różnicy. Ja po prostu wykonywałam kolejne kroki, nie? Na drodze do jedynego prawidłowego życia, jak byłam tego uczona. Tak, ja tu chciałam taką małą dygresję, bo w ogóle to, co ty powiedziałeś, że ty się świadkiem urodziłaś, super myśl, bardzo, chyba ukradnę. Ale czytam książkę teraz, jak się rozwija mózg nastolatka i tam jest w kontekście presji otoczenia, tego, że nastolatkowie bardzo się boją wykluczenia społecznego. I to jest w kontekście osób, które na przykład, nie wiem, że chodzisz tam do gimnazjum, już nie chodzi się. No ale masz te 14 lat, zaczyna ktoś palić papierosy i no wcale nie chcesz, ale ulegasz, bo się boisz, że cię wykluczą. I ja to sobie przeniosłam na ten grunt świadkowski, bo my będąc otoczeni tylko właśnie świadkami w tej bańce, gdzie wszyscy mówią musisz, powinnaś wziąć chrzest i tak dalej. W ogóle ten moment racjonalnego myślenia, że to może nie ma sensu, to jest właśnie tak ogromny strach przed tym, że zostaniemy sami. A jak się ma te lat naście, to jest ogromna presja, to taka tutaj. Tak, dokładnie. I ja jeszcze wychowałam się w bardzo małej miejscowości. W sensie tu była bardzo mała wioska i jeszcze leżała blisko bardzo małej miejscowości, więc nasz zbór też był taki mało miasteczkowy. Więc miałam jeszcze taką sytuację, że od mojego urodzenia wszyscy dookoła wiedzieli, że ja jestem z rodziny Świadków Jehowy. I w tej pierwszej szkole, w szkole podstawowej i w gimnazjum wchodziłam od razu jako Świadek Jehowy. Nie musiałam się przedstawiać, dookoła byli sąsiedzi, znajomi, więc wiedzieli. I od samego początku nie czułam też może, jak ty mówisz o tym drugim wykluczeniu, jeśli chodzi o nastolatków, którzy czują się wykluczeni, czy Świadków Jehowy, dzieci, które się czują wykluczone w szkołach, bo nie robią różnych rzeczy, czy bo mają pewne ograniczenia, to ja na dzień dobry wchodziłam jako Świadek Jehowy i wszyscy wiedzieli, że ja pewnych rzeczy nie mogę robić, nie? Więc może to było takie trochę ułatwienie z punktu widzenia Świadka Jehowy. Myślę, że łatwiej jest wychowywać dzieci na prawidłowych Świadków Jehowy w małych miejscowościach. Ale masz na myśli, że to było ułatwienie na przykład dla twoich rodziców, którzy mieli cię wychowywać jako świadka? Bo dla ciebie wydaje mi się, że to niekoniecznie musiało być ułatwienie w funkcjonowaniu w szkole, bo mogłaś się z różnymi rzeczami spotykać, z różnymi trudnościami. Tak było? Tak. Ja samą szkołę ogólnie wspominam dosyć ciężko. Wiele sytuacji było takich trudnych, może nawet traumatycznych, kiedy musiałam pewne rzeczy właśnie wyjaśniać i tłumaczyć. Ale to później się zaczęło, jak już byłam w szkole średniej też głównie, nie? W szkole podstawowej, tak jak mówię, wszyscy raczej wiedzieli i trochę też miałam wsparcie rodziców, którzy jednak tłumaczyli mnie w podstawówce przy nauczycielach, więc ja nie musiałam za dużo robić. No ale już później od tej szkoły średniej to się zaczęło takie trudniejszy czas. Miałam jeszcze taką sytuację, że jeden z nauczycieli był Świadkiem Jehowy w gimnazjum. Też wszyscy go znali, więc ten temat Świadków Jehowy w moich pierwszych klasach i podstawowej i tej gimnazjalnych raczej był taki dosyć spokojny, nie? Nie było tam żadnych jakichś dużych dram, ale tak, faktycznie to już później się zaczął problem w szkole średniej. Ale, bo tak jeszcze to chciałbym zahaczyć, czyli w tym wieku, bo mówisz, że nie było drama, ale takie sytuacje jak Piotruś urodzinowy cukierek, to z tym się musiałaś pewnie zmagać. Tak. Nie, oczywiście, że tak. Nawet była jedna sytuacja, kiedy pamiętam, że ksiądz na lekcji religii powiedział, że Świadkowie Jehowy to jest sekta. No i oczywiście moje koleżanki przyszły mi to powiedzieć. No i ja tam weszłam z nim w jakąś dyskusję, rozmawialiśmy i pamiętam, że on finalnie, sprawa doszła do dyrektora. Dyrektor uznał, że jest to takie szkalowanie jednego z uczniów, dyskryminacja z uczniów i kazał mu przeprosić mnie publicznie na apelu. Opowiedz o tym. On to zrobił. Miał takie swoje tam przemówienie, bardzo dyskretnie, ale na koniec powiedział, że również chciałby wycofać słowa, które powiedział na temat Świadków Jehowy, że są sektą, nie? Że on
jako nauczyciel nie powinien tego powiedzieć. Więc tak na koniec swojego Miałeś przemówienia. taki piękny przykład, żeby od razu iść na zgromadzenie i móc powiedzieć, jak stanęłaś w obronie wiary. Ja to zrobiłam. I ksiądz cię przeprosił. Ja miałam o tym wywiad na zgromadzeniu. Też na sali właśnie w Malborku i opowiadałam o tym, jak to pięknie stanęłam w obronie wiary i jak ksiądz musiał mnie przepraszać przy wszystkich. Na pewno bracia czuli się bardzo zbudowani. Bardzo. A dzisiaj sama nazywasz świadków sektą, grupą destrukcyjną i tak bardzo otwarcie. Jak ten ksiądz ogląda to możemy się zgadać. To dzisiaj. Przepraszasz księdza i wycofujesz swoje słowa. Tak. No, do tego jeszcze sobie dojdziemy, ponieważ będę chciał nawiązać później do tego, co na Instagram wrzuciłaś, ale jeszcze o tę szkołę. Ja mam tak, że ja czasami coś mówię, pomyślę o innej rzeczy i zapominam o tej, co pomyślałem. I to jest ten moment, w którym tak się stało. Okay. I próbuję sobie przypomnieć, bo o chrzest jeszcze się chciałem zahaczyć, bo powiedziałaś, że później to w szkole tej średniej były te większe takie wyzwania. Jak miałaś 14 lat, przyjmujesz chrzest, czyli to jest okres gimnazjum, ale czy w twoim życiu, w tym szkolnym, coś się zmienia? Czy nagle, nie wiem, jesteś bardziej święta przez to, że już jesteś po chrzcie w tej szkole jeszcze? No na pewno od tego momentu, kiedy się wzięło chrzest, to te rzeczy wszystkie zewnętrzne, które widać, trzeba było synchronizować z tym, co mówi Biblia. W związku z tym w wieku 14 lat zerwałam moją przyjaźń prawie że od dziecięcych lat z moją przyjaciółką ze szkoły, z którą się spotykałyśmy. Rodzice i zbór wiedzieli o tym, no bo mała miejscowość, jak szliśmy na spacer sobie po mieście, to nas widzieli, nie? I kazali mi obciąć całkowicie tą znajomość. Ale co bracia w zborze powiedzieli, że starsi? Znaczy rodzice. A tata był starszym też, więc to tak wszystko się ładnie zamykało. Zerwałam w wieku 14 lat, zerwałam moją dziecięcą przyjaźń z jedną moją najlepszą przyjaciółką, jedyną, jaką wtedy tak naprawdę miałam. Więc żeby zewnętrznie pokazywać, że jestem teraz świadkiem Jehowy, to tam kroki takie były. Natomiast okres 14 i właściwie 15 i 16 lat to był też okres mojego pierwszego zakochania, mojej pierwszej miłości, która nie była świadkiem Jehowy, tylko miałam w tym czasie chłopaka ze świata. Dlatego też lubię, jak już o tym mówię, to rozdzielać to na to, że jednak dzieci świadków Jehowy, być może osoby, które zostają świadkami Jehowy, jak już są dorosłe też, ale głównie z perspektywy dzieci mogę o tym mówić, mają takie dwie osobowości w sobie. Świadkowie Jehowy nazywają to podwójnym życiem. Ja bym raczej nazwała to tym, że jednak jest taka zewnętrzna ja, która pokazuje światu to, co trzeba, zgodnie z organizacją, zgodnie z tym, jak trzeba żyć w rodzinie, gdzie tata jest starszym. No i było też moje gdzieś tam zagłuszane wewnętrzne ja, moje jakieś tam wewnętrzne potrzeby, dorastanie, dojrzewanie. No i ta pierwsza miłość, która też była bardzo mocno ukrywana, nie? Przed rodzicami. Ja już byłam wtedy po chrzcie. Relacja się zaczęła po chrzcie, czy trwała wcześniej? Gdzieś tam ci wpadł w oko? Nie, ona się zaczęła po chrzcie. Ale to tak świeżo po chrzcie, jakieś 2 miesiące. 2 miesiące się poznałam wtedy, ale my chyba, jak miałam 15 i 16 lat, to wtedy byliśmy parą ukrywającą się. Moi rodzice nie wiedzieli do pewnego momentu. W pewnym momencie ktoś tam ich podkablował oczywiście, bo oczy Jehowy są wszędzie, jak to wiemy. W związku z tym jakiś świadek Jehowy, który gdzieś tam mnie zauważył, to podkablował rodzicom. No i wtedy to też był pierwszy raz, kiedy poza tą sytuacją, gdy już w czasie chrztu miałam taką pierwszą mocną wątpliwość, wtedy jak ta siostra mi powiedziała, że pamiętaj o tym, jak się czujesz, a ja się nie czułam w żaden szczególny sposób, to właśnie kiedy miałam tą relację z tym chłopakiem, zdarzyło się jeszcze coś, co mnie tak mocno zabolało od strony świadków Jehowy. Moi rodzice, jak się o tym dowiedzieli, to mnie tak troszeczkę zwiedli i oszukali. Powiedzieli, że chcą poznać tego chłopaka i żebym go zaprosiła do domu. A ja głupia to zrobiłam. I oni wtedy, jak on przyszedł, no to tam przywitali się z nim i zaprosili go do pokoju obok i mnie wygonili, nie? Powiedzieli, że chcą z nim sami rozmawiać. I męczyli go chyba z 2 godziny. Jejku, to jest takie cringe'owe, że... No, wiesz, cringe'owe... Nigdy bym nie chciała go postawić w takiej sytuacji, no nie? Właśnie. Po prostu... tym bardziej, że to był
nie był katolikiem, tylko właśnie był ateistą lub agnostykiem. Teraz już nie pamiętam dokładnie. W każdym razie bardzo mocno wątpił w istnienie Boga i też w wiarę katolicką. Więc nie chciałam w żaden sposób go stawiać w takim położeniu. No ale sama byłam w takiej zasadce. No i rodzice mu tam przez 2 godziny tłumaczyli, nie tylko głosili, ale mówili, jak mnie wychowują, że zgodnie z zasadami biblijnymi, że można randkować dopiero jak jest się gotowym na ślub, a ja jestem niepełnoletnia, więc nie jestem gotowa na ślub, więc ewentualne randki dopiero, wiecie, za kilka lat. Ale on nie jest świadkiem. Ale on nie jest świadkiem i to też jest problem. No i wcisnęli mu też książkę Pytania młodych ludzi, którą później mi powiedział, że tam trochę przeglądał, ale nie był w stanie za bardzo się wczytywać. I moi rodzice myśleli, że oni w ten sposób zakończyli ten problem w ich mniemaniu. A ja tak naprawdę, wiecie, będąc wychowywana od dziecka w jedynej prawidłowej religii, w jedyny prawidłowy sposób, tak jak wtedy myślałam, to ten chłopak był pierwszą osobą, która zaczęła mi pokazywać odrobinę też inne poglądy. Pierwszą osobą, z którą mogłam otwarcie o tym rozmawiać też, co ja myślę, co ja czuję, który pokazywał mi swoje zupełnie odmienne poglądy od tego, co ja do tej pory słyszałam. Pokazał mi, że są ludzie, którzy żyją inaczej i można być szczęśliwym. Nie tylko jest jedna recepta, nie? Na życie i na szczęście. Więc on mi też zaczął otwierać oczy. No i tak jak mówiłam, moi rodzice myśleli, że oni zakończyli to w ten sposób. My zaczęliśmy się tylko jeszcze bardziej po tym ukrywać. Ale moi rodzice działali jeszcze w inny sposób. Zostałam też wysłana na ośrodek pielęgniarski kilka miesięcy po tej sytuacji. No i ja mam wrażenie, że ci bracia na ośrodku pielęgniarskim, oni wiedzieli. W sensie oni nie byli z mojego zboru, ale musieli z jakiegoś powodu wiedzieć, że trzeba mi coś tam wybić z głowy, nie? I ja na tym ośrodku pielęgniarskim wtedy pod wpływem tej presji, tych wyrzutów sumienia, że wiecie, że jestem taka nieczysta, brudna, że randkuję z kimś, kiedy nie mam jeszcze takiej możliwości, bo nie mogę jeszcze wziąć ślubu, no to pod tą presją zerwałam z nim. Pamiętam, że to było zerwanie przez SMS-a. Najgorsze chyba, co można zrobić, ale ten temat się właśnie tak zakończył. Niemniej no, te rzeczy, o których z nim rozmawiałam, to zostało, nie? I powoli gdzieś tam dalej kiełkowało. Mimo że ta osoba moja zewnętrzna twardo pokazała, że jestem po stronie Jehowy, zrywam z chłopakiem ze świata i teraz już tylko, wiecie, służba pionierska i do przodu, nie? Bardzo znajomo mi ta historia brzmi. Ty na mnie patrzysz. Tak? No, znajomo, no bo Sara też miała pewną relację, którą zakończyła bardzo szybko, bo jej trochę odświadkowało, no nie? Wiesz co, chciałbym trochę ten wątek, jeśli można, rozwinąć, ponieważ to jest temat, który bardzo często się przewija w wiadomościach, które dostajemy. Pewnie u ciebie też się tam przewija na Instagramie w wiadomościach. Czyli osoby, które były w związkach, jakby postawić się po stronie tego chłopaka, ktoś nagle zrywa kontakt i nie ma. No nie? Tutaj już nie możemy być razem, bo ja wierzę w Jehowę, a ty nie jesteś świadkiem, możemy być razem. Dziękuję. Ale to jest abstrakcja totalna, bo jeszcze jak będąc, przepraszam, że się wsiłam, ale ostatnio słuchaliśmy fragmentu jakiegoś tam zebrania przypadkiem i to był pierwszy raz od iluś lat, nie materiału na JW, tylko takiego, wiesz, nagrania zwykłego. Z naszego zboru, wykradzionego. No dobra. I także to w ogóle kontrast, bo to były osoby, które znałam. To tym bardziej to mnie ruszyło i miałam takie, jak ja mogłam tego słuchać? Mój mózg się uwstecznia, jak to słucham, nie? Ale wtedy, no to wiesz, i teraz taki jest, mam wrażenie, że trochę już rozumiem te osoby, które nie były świadkami i nagle nasza ukochana osoba mówi mi, że zrywa, bo tam jakiś pan w mównicy mówi, że tu są takie ładne rzeczy i będzie raj i Tulia to musi słuchać tego, bo ona będzie w raju. I ja bym miała takie, kurde, co się dzieje? To jest jakiś, nie wiem, kuriozum. I straszne oczywiście. No. Wiesz co, ja bardziej chciałem się może ten motyw od drugiej strony, czyli tych, bo to niezrozumienie to tak, ale tych
tych uczuć i że te sytuacje się bardzo często pojawiają. No bo taki schemat, który ty przeszłaś, czyli spotykasz się potajemnie z chłopakiem, takich związków jest dużo. I na różnym etapie, na różnym w różnym wieku te osoby nie rozumieją najczęściej, bo ta relacja się kończy i ten kontakt jest całkowicie zerwany. A po tym SMS-ie ty jeszcze z nim cokolwiek w jakiś sposób rozmawiałaś, czy to był ten SMS uciął całkowicie te relacje? W tamtym momencie ten SMS wszystko uciął. My później jeszcze odnowiliśmy kontakt bardzo chwilowo, po jakichś 2 latach czy coś, ale to było, nie było jakiegoś tam wyjaśniania też tych kwestii. Więc ja dzisiaj z perspektywy czasu i tak jak ty też, Sara, mówisz, jak się tak patrzy na to, wiesz, już jak się odzumujesz i masz trochę wyczyszczony mózg z tej pralki, którą tam się przeszło, to ja wiem i widzę, jakie to było okrutne, nie? Tak. Prześladuje cię to czasem? Bardzo. No. Bardzo. Też ja wiem są koszmary. Ja zdaję sobie sprawę częściowo tylko z tego, co on mi tam jakiś czas później, kilka lat później wyjaśnił, że przeszedł to bardzo ciężko, bardzo trudno. Może bez wchodzenia już w szczegóły, ale jest to taki ciężar, nie? Że pod wpływem innych ludzi bardzo mocno kogoś skrzywdziłam. Bo nawet nie chodzi o to, można zakończyć relację i można zrobić to też w taki odpowiedni sposób, ale był ten nacisk, czułam nacisk, żeby to zrobić tu i teraz, natychmiast, nie? SMS-em i koniec. Wtedy pokażesz, jaka twoja wiara jest silna. Dokładnie. Nie? I ty w tym momencie nie widziałaś tego, ja go krzywdzę, tylko ty widzisz tylko tą jedną rzecz, ja robię dobrze, bo to się podoba Jehowie. No. I to nawet nie rozpatrujesz tego w kategorii uczuć, że ta osoba cierpi, że wyrządzasz jej krzywdę. To w ogóle to nie istnieje. Istnieje tylko to, ja się podobam Jehowie, ja muszę tak zrobić. To jest wyprany mózg, tak to działa i często te osoby zostają z niewiedzą na lata. Dlaczego to się skończyło, prawda? A może to rokowało na coś bardzo poważnego w przyszłości. I nagle one nie widzą, więc mam nadzieję, że wiesz, ta rozmowa i wiele innych historii to pokaże też tą drugą stronę, że to nie jest tak, że tobie odbiło, Sarze odbiło i wielu innym osobom. Ja nie miałem takiej, więc przepraszam, że wami się to posługuje, ale wiecie, o co mi chodzi. Wiesz, tu jeszcze jest jeden aspekt tego, że tu mówimy o nastolatkach tak naprawdę, które jeszcze mózg się rozwija. Wiadomo, jest ten jakiś pociąg seksualny, więc jest to pragnienie czucia się kochanym i tak dalej, no nie? Ale czasem piszą do mnie osoby dorosłe, już na przykład po 30, że z kimś już ślub planowały i ta osoba nagle wyskakuje, ukrywa całą rodzinę i tak dalej, nagle wyskakuje, że jest świadkiem i jednak stwierdziłem, że wracam do zboru, nie? I to jest po prostu... Bo jeszcze ja jestem w stanie jakby te nastolatki, no sama może dlatego, że sama byłam w takiej sytuacji, usprawiedliwić, że to jest jeszcze taki etap, że się niedojrzałym i podatnym na wpływy, ale jak już prowadzisz dorosłe życie od iluś lat, to jest jak ta grupa może tym tobą sterować, to jest tym bardziej dla mnie przerażające. Już jest, znaczy nie wiem, czy dobrze to wyjaśniłam. Tak. No, mają taką władzę i kontrolę. Myślę, że dobrze, że to zaakcentujemy. To jest dla mnie jeden z aspektów, jeden z przejawów prania mózgu przez tę grupę i miejmy nadzieję, że taka perspektywa, którą tu pokazujemy, no po prostu pomoże zrozumieć albo zamknąć etap niektórym osobom, bo być może cierpią, być może to przeżywają, bo zostały porzucone tak zwyczajnie i ruszyć do przodu. Uwaga, uwaga! Mamy coś specjalnie dla naszej światusowej społeczności. Rozmowy na temat trudnych doświadczeń, w tym tych w grupach destrukcyjnych, mogą być wyzwaniem. Dlatego każdy z naszych rozmówców ma zapewnioną bezpłatną konsultację psychologiczną, którą zapewnia Holistikum. Holistikum to wyjątkowe miejsce, gdzie również każdy z Was może kompleksowo i holistycznie zadbać o swoje zdrowie psychiczne i uzyskać pomoc, rozmawiając z kimś, kto szczerze Was zrozumie i wesprze. Ten segment to nie jest klasyczna reklama. Holistikum.pl to platforma, z której sam korzystam, zwyczajnie płacąc za swoją terapię. Ale za projektem tym stoi osoba, której ufam. Mój przyjaciel Piotr Borwin. W Holistikum znajdziecie blisko 40 zweryfikowanych przez Piotra specjalistów zdrowia psychicznego, gotowych pomóc Ci w obszarze traumy religijnej oraz wielu innych.
Jeśli chcesz podjąć pierwszy krok w dbaniu o swoje zdrowie psychiczne, mamy dla Ciebie specjalną zachętę. Użyj kodu Światusy przy rejestracji, a otrzymasz 30 zł rabatu na pierwszą sesję. To nasz sposób na wsparcie Twojej podróży ku lepszemu samopoczuciu. Niezbędne linki znajdziesz w opisie. A my wracamy teraz do odcinka. Jeśli chodzi o ten moment po tym chrzcie i zrywasz z tym chłopakiem, czy to jest jakiś punkt kulminacyjny w Twojej zborowej karierze? Tak. Myślę, że od tego momentu zaczęło się już też tak wszystko układać w kierunku tej służby pionierskiej. Na tym ośrodku poznałam też w końcu kilka osób, z którymi tam mogłam się zaprzyjaźnić, no bo taka jest też, to jest też typowe dla małych zborów, że tam tego towarzystwa może być bardzo mało, więc ja raczej takich przyjaźni miałam mało. Więc dopiero po tym, jak z nim zerwałam, to Jehowa mi wtedy pobłogosławił, dał mi znajomych i przyjaciół w zborze. Tak myślałaś? Tak. No i tak też mi mówiły siostry różne, nie? Starsze, pionierki, z którymi też dużo czasu spędzałam w służbie. No i oni też, część z tego towarzystwa to też byli pionierzy, czy osoby, które aspirowały tam w takim kierunku. I wtedy sobie postanowiłam, że tak, że już zawsze będę służyć Jehowie prawidłowo, że zabiję tą osobę, która jest wewnątrz, tą środkową mnie. Tak myślałaś? Tak. Zabiję tą... Że ją uciszę, nie? Że to da się, to jest to, z czym trzeba walczyć, to jest mój cierń w ciele. O kurczę, no. I będę tą tylko osobą już na zewnątrz, nie? Będę synchronizować też to, co myślę, żeby było tak, jak działam. No różnie to wychodziło, ponieważ od razu, kiedy zaczęłam naukę w szkole średniej. To było mniej więcej w tym samym momencie. To zerwanie z tym chłopakiem, później rozpoczęcie nauki w szkole średniej. To jednak był wyjazd już poza moją rodzinną miejscowość. Dojeżdżałam do szkoły do odrobinę większego miasta, godzinę drogi z domu, więc już było zupełnie nowe środowisko. Nikt nie wiedział, kim jestem i dopiero też tutaj się zaczęły te problemy w szkole. Dopiero pierwszy raz musiałam komuś wprost mówić, że jestem świadkiem Jehowy, że tego nie robię. I to były też takie pierwsze wyzwania, kiedy musiałam się tłumaczyć z tego, dlaczego tego nie robię. Niektórzy byli bardzo ciekawi i zadawali bardzo dogłębne pytania. Inne osoby były też takie, które drwiły z tego, więc to też było takie dodatkowa trudność w szkole. No ale ja po szkole już umawiałam się do służby z ludźmi w tym mieście, z pionierami, nie? I starałam się znosić te, wcześniej się nazywało prześladowania też w szkole, czy trudności w szkole. I wynagradzałam to sobie tym, że później miałam dobre, fajne towarzystwo po szkole, nie? Spędzałam z nimi czas tam, gdzie się umawialiśmy, później jakimiś grupkami, gdzieś czasami chodziliśmy. A wybór tej szkoły był trochę podyktowany tym, że na terenie tego zboru, albo żeby łatwiej ci było iść do służby, brałaś takie coś pod uwagę, czy po prostu czy poszłaś jednak za tym, bo to było liceum albo jakaś... To było technikum gastronomiczne. Ale chciałaś iść w tym kierunku? Nie. Ale to fajnie, że o to pytasz. No, w sumie zapomniałam o tym powiedzieć, ale u mnie w mojej rodzinie to nie było tylko tak, że studia były zakazane, bo ten temat też trochę się przewija i ostatnio na moim profilu jest trochę kłótnia pomiędzy tym, czy świadkowie Jehowy naprawdę nie mogą chodzić na studia, bo znam wiele świadków, którzy mogą. No u mnie w rodzinie na świeczniku nie było takiej możliwości, ale nie tylko jeśli chodzi o studia, ale również jeśli chodzi o liceum. Bo po liceum nie ma żadnego wykształcenia, a wiadomo, że po liceum nigdzie nie idziesz. Skoro nigdzie nie idziesz, to wybierz coś, gdzie możesz mieć zawód. Więc ja, chociaż byłam osobą, która się też bardzo dobrze uczyła, to jednak poszłam do szkoły, do której taki wysoki poziom nie był potrzebny, jeśli tak mogę to ująć. Do szkoły, która po prostu da mi bardzo szybko zawód, nie? Nie za bardzo to był mój własny wybór. Trochę rodzice mnie w tym kierunku popchnęli, żeby to była dokładnie ta. To też była taka trochę najbliżej szkoła od domu. No i nie pamiętam, jak to wyglądało zborowo w tamtym okresie, ale było kilku po prostu pionierów, którzy gdzieś tam w okolicy tej szkoły mieszkali, nie? To z nimi się umawiałam do służby. Czyli po prostu po szkole, tutaj przyjdę do ciebie, przebiorę się czy coś. No, ja też tak, bo ja w okresie też szkoły średniej byłem pionierem i też dojeżdżałem do Piotrkowa. Natomiast szkołę miałem na końcu miasta, później musiałem wracać, miałem takich braci z zborze, tam się przebierałem, garniturek u nich czekał, mogłem się wykąpać
i na głoszenie. Tak. I tak dzień w dzień w zasadzie. Szkoła się skończyła o 16:00, potem głoszenie, 20:30 powrót do domu, potem rano znowu o 7:00 autobus i tak w kółko to wyglądało. Więc to było sporym wyzwaniem, ale u ciebie był jeszcze dłużej ten dojazd. Godzina, powiedziałaś? Tak. No. No ja też nie chodziłam może do służby zawsze. To się zdarzyło kilka razy w miesiącu, ale umawialiśmy się też ze sobą zawsze, często, nie? Na jakieś tam wyjścia, niekoniecznie zawsze była wtedy służba. Chodziło o to, żeby zapełnić mi ten czas dobrym towarzystwem i żeby przebrnąć przez te 4 lata technikum, kiedy już w końcu masz wolność i możesz być pionierem do końca życia. No tak. Bo ty pionierką zostałaś po szkole? Tak. Aha, no to widzisz, to mądrzej. Ale w sensie byłam wcześniej pionierką pomocniczą, te 50 godzin, nie? Można było robić to często w okresie pamiątki, czy tam jakiejś wzmożonej aktywności, ale stałą dopiero po szkole. No widzisz, to ja głupi byłem, bo ja w szkołę średnią sobie, technikum też wybrałem, ale to tak, wiesz, się zastanawiam, dlaczego nie poszedłeś zatem do szkoły, bo były chyba takie 2-letnie zawodówki, no nie? Bo to też takie naciski, ja słyszałem, że tu będzie szybciej, prawda? No, szybciej skończysz, już będziesz miał szybciej zawód, to już szybciej będzie można być tym pionierem. No. Ja tu tak mi się zbiera taka refleksja o tym, jak bardzo trzeba tych biednych, młodych świadków pilnować, bo mówiłaś, że w tych pierwszych latach edukacji było ci troszkę łatwiej, no bo wszyscy wiedzieli, że jesteś świadkiem. Wydaje mi się, że owszem, pod pewnymi względami to mogło być łatwiej, a pod innymi to wpływało na to, że nadal jakby tym świadkiem byłaś, bo nawet jakbyś ty chciała zrobić coś innego, to wszyscy wiedzieli, jak powinnaś zrobić, czyli tego ci nie wolno i tak dalej, więc to trochę nawet ci ludzie ze świata tutaj byli po tej stronie, że cię pilnują i to jest straszne swoją drogą. Tak, to jest straszne. Ja tu trochę mam taki apel, że jak już macie tego dzieciaka, nie wiem, wasze dzieciaki, bo to raczej oglądają dorośli, w klasie jest tam, nie wiem, 10-latek, który jest świadkiem, to może niekoniecznie mu wypominajcie, że on wziął tego cukierka czy coś, tylko jakby zostawcie ten temat. Nie musicie od razu mówić, że są sektą, bo jeszcze was na apel wezmą, ale może nie mówcie, że to tobie tego nie wolno. Najlepiej to zostawić chyba. Tak, no tak jak mówię, u mnie to właśnie ze względu na to, że byłam w takim hermetycznym raczej społeczeństwie i w rodzinie na świeczniku, to było jasno określone, jakie są kolejne kroki. Ja, pomimo że wewnętrznie się z tym buntowałam sama w sobie, to nigdy tego aż tak bardzo nie pokazywałam na zewnątrz. Na przykład kwestia studniówki w szkole średniej. Nawet nie poruszałam tego tematu z rodzicami. A piszą ci, że oni poszli? Nie jeszcze raz? Piszą ci właśnie nam na Instagramie czy coś, że to nieprawda, bo oni poszli, tak jak z tymi studiami mówiłeś? Nie, bo ja tego tematu akurat studniówki jeszcze nie poruszałam. A to porusz, bo teraz jest czas na studniówkę. No, tylko że ja nawet nie rozmawiałam o tym z moimi rodzicami, nie? To nie było tematu. Dla mnie tak oczywiste, tak samo jak ja nie szłam do nich mówić, że ja chcę iść na studia. I teraz by ci powiedzieli rodzice, że przecież nie zakazali iść na studniówkę. A czekaj, jak to młodzi ludzie dzisiaj mówią? Rel? Jakoś tak? Jako boomer, tak. Identycznie. Nie było tematu. Po co? Tak. Moja siostra odrobinę już walczyła w kwestii na przykład studniówki. No i była sprawa postawiona bardzo jasno, nie? Wręcz był tam zastosowany ze strony moich rodziców szantaż, więc ona nie mogła pójść na tą studniówkę, ale ja nawet tego tematu nie poruszyłam. Tak jak tematu pójścia na studia i właśnie dzisiaj słyszę od moich rodziców, przecież ty nie chciałaś iść na studniówkę. No przecież ty nie chciałaś Przecież iść na ci studia. w ogóle nie zabranialiśmy. Co ty w ogóle mówisz, nie? Nie chciałaś chodzić na te 18, kiedy w klasie, wiecie, co chwila jakaś osoba miała imprezę i 18 i zapraszała, nie? No to bardzo znajomy, mamy takich znajomych rodzeństwo i jedna osoba z tego rodzeństwa starsza, to rodzice powiedzieli, że nie możesz, w żadnym wypadku żadna studniówka, a młodsza osoba na studniówkę poszła, no i rodzice, i się pyta ta starsza osoba, ale dlaczego mi przecież zakazywaliście? Nieprawda, my nic nie zakazywaliśmy, to ty nie chciałeś, no nie? Wyparcie. No ale to dzisiaj bo pewnie twoja siostra, tak? Ona młodsza jest, więc trochę minęła, ale nie wiem, teraz nie szła na studniówkę, tylko kilka lat temu. Ona 2 lata młodsza ode mnie jest, więc to tak też... No, a tutaj sytuacja jest w miarę świeża i to też myślę, że ma związek w ogóle z laicyzacją świadków Jehowy, ale to drobny temat. No, ale tak, trochę tak jest. Ale niektórzy jeszcze niedawno
uciekali wprost. Ja pamiętam, bo ja nie poszłam, a moja znajoma taka ze zboru, to kombinowała bardzo w stylu, że matka nie wiedziała, że ona na przykład, ona nocowała gdzie indziej po prostu, u znajomej wtedy, a poszła sobie na studniówkę. I ja się dowiaduję teraz po latach, że 15 lat później nadal niektóre młode dziewczyny tak robią. Że trochę oszustwo tam jest. Trochę. Mamo, idę spać u koleżanki, nie? Po prostu pomyśl o tym, co będą robić nasze dzieci. Ale raczej to jest też coś, o czym my jakiś czas temu rozmawiałyśmy z moją siostrą, że chyba dzieci wychowane w rodzinie Świadków Jehowy bardzo szybko uczą się dobrze kłamać i tak stawiać na swoim w niektórych kwestiach. I właśnie tej manipulacji się chyba dosyć wcześnie wchodzi, nie? Nam w krew. Dobra. Tak myślę. Tak jest. Jedna jeszcze taka rzecz chciałem doprecyzować, bo Sara mówiła o takim nowym rozdaniu, szkoła średnia, ale było tak, że ty poszłaś do szkoły i powiedziałaś: cześć, jestem Tula i jestem Świadkiem Jehowy. Na początku, czy tak to trochę wyglądało, czy trochę inaczej? Pierwszego dnia od razu po rozpoczęciu roku szkolnego poszłam do mojej wychowawczyni i powiedziała mi, że jestem Świadkiem Jehowy i tak w skrócie, czego nie będę robić na przykład, nie? Taką ze szkolnych rzeczy. Więc to było dla mnie oczywiste, że trzeba to powiedzieć od razu na samym początku pierwszego dnia, nie? Się do wszystkiego przyznać. Nie ogłaszałam tego jakoś bardzo tam publicznie. W międzyczasie przez kilka następnych tygodni czy miesięcy rozeszło się to po klasie, ale nauczycielka wychowawczyni wiedziała to natychmiast, nie? Ja przepraszam, że się śmiałam, ale użyłaś słowa przyznać się. I ja uwielbiam zabawy słowami i to, że na przykład przyznajesz się zazwyczaj do czegoś złego, czegoś, czego ty nie chcesz. To, znaczy pewnie nie pomyślałaś nawet o tym, że to po prostu tak użyłaś, ale wydaje mi się, że to tak było, że nie idziesz powiedzieć z dumą: tak, ja jestem Świadkiem Jehowy, jest super, będę tutaj chodziła do szkoły, ale nie robię. Nie, to było coś stresującego, coś, co się nie chciało zrobić. Oczywiście. Ale to nie jest nasze słownictwo, jakby to, co my, to organizacja tak ale mówi. O to mi chodzi, że musisz się przyznać. Jakbyś robiła coś złego, jakbyś, nie wiem, kradła tam za płotem coś. Albo coś wstydliwego. Tak jak ci mówiłam zawsze, jak jest prawdziwa, piękna miłość, to mówisz głośno, to jest mój chłopak, a nie ukrywasz go tam gdzieś tam w sensie takim, chyba, że jesteś Świadkiem Jehowy. Chyba, że Świadkiem Jehowy, ale chodzi mi o sytuację, że masz chłopaka, który pije, pali i cię zmusza do różnych rzeczy, a znajomi ci mówią: zerwij z nim, a ty nie. Okay. To jest jakby inny przykład oczywiście, nie? No. To tak. Ale ja też to tak dokładnie pamiętam. To było dla mnie typowe przyznanie się do czegoś, do czego może nie za bardzo chciałam, bo ja się bardzo wstydziłam to opowiedzieć i pamiętam, jak się bardzo mocno trzęsłam. Moja nauczycielka też była w dużym szoku. Ja nie wiem, czy ona przez jakiś dłuższy czas mogła nie mieć po prostu Świadków Jehowy w klasie, ale bardzo szybko się okazało, że jeszcze 2 osoby się wypisały z religii, bo wtedy się trzeba było wypisywać. I okazało się, że one też mają jakieś tam korzenie świadkowskie. Jednej dziewczyny mama była aktywnym Świadkiem Jehowy, ale tata nie był i ona chyba nie chodziła też na zebrania w ogóle. Natomiast drugi chłopak, który nie chodził na religię, jego rodzice byli wykluczeni. Ale no, chociaż z drugiej strony też to rozumiem, bo jeśli dorastał całe życie bez kościoła, to nagle jakby po co ma się nagle zapisywać? I tak nie ma tych wszystkich sakramentów, nie? Tak. No, a oni nie czuli takiej potrzeby, żeby przyjść i żeby się do czegoś temu nauczycielowi przyznawać, nie? Czy po prostu dali tam karteczkę, że nie chodzą na religię i temat był rozmazany. Więc moja nauczycielka też przy tej karteczce z religii pyta się mnie, dlaczego, czy ja mam też z nimi jakiś kontakt, nie? Że oni są też Świadkami Jehowy, ale bo oni też nie chcą iść na religię, nie chcą brać w tym udziału, czy wypisali się. Więc ja wtedy w tym momencie nie wiedziałam o tym. Ktoś po prostu przychodzi do nauczyciela i mówi, że nie chce chodzić na religię i nie podaje powodu. To tak można? No właśnie, nie? Więc ja ich tam później zagadałam i się okazało, że właśnie oni żyli typowym, światusowym życiem oboje. Natomiast wypisali się z tej religii i nie było takich problemów. To stanowiło u mnie też bardzo duże wyzwanie, bo nauczycielka mimo wszystko bardzo nas porównywała do siebie. Jak ja nie robiłam jakichś rzeczy, a on robi. I na przykład było jedno przedstawienie w szkole, jakieś teatralne i ten chłopak grał tam księdza w tym przedstawieniu. I ja też nie chciałam w ogóle wziąć udziału, bo to było z okazji czegoś tam, czego nie wolno Świadkom Jehowy. Ja mówię nauczycielce, że nie będę w tym brała udziału. A on? I nawet księdza gra. Przecież to jest tylko, wiecie, tam przedstawienie, nie? Udajemy. Dlaczego nie? No i musiałam się też z tego tłumaczyć, nie?
A czy było tak, że miałaś takie wewnętrzne postanowienie albo czułaś taką presję, żeby tak było, że szkoła to będzie twój teren osobisty? Nie głosiłam w szkole raczej nigdy, tak oficjalnie i otwarcie. Była jedna koleżanka, z którą miałam takie studium, jak to nazywają już studium Świadków Jehowy, czyli co jakiś czas tam regularnie sobie coś drobnego omawiałyśmy, ale to ona była osobą, która do mnie przychodziła i mnie pytała. Ona była bardzo, bardzo ciekawa, zadawała mi dużo pytań, więc się spotykałyśmy po szkole, obie czekałyśmy na autobus do domu w zupełnie różnych kierunkach, ale tam czasami zostawałyśmy i wtedy sobie rozmawiałyśmy. Więc sama z siebie nie głosiłam w szkole. Chyba się za bardzo się wstydziłam, nie? Tylko właśnie w takie 1 na 1 rozmowy, kiedy ktoś już mnie o coś zapytał. No, może nie miałem na myśli tego, że stanęłaś sobie z publikacjami na korytarzu, kto chce posłuchać, ale ja pamiętam, że na zgromadzeniu moja kuzynka tak jak miś powiedziała, że szkoła to jest, czy na zebraniu, nieważne. Teren osobisty. Ja wtedy kończyłem presję. Też powinienem tak robić i głosić, żeby dotrzeć do tych osób, do których świadkowie nie mogą dotrzeć, a być może przez to do ich rodzin. Jakby tego nie lubiłem, ale jakby bardzo dużą presję z tym związaną czułem. Jeśli chodzi o presję, to była jak najbardziej, tylko że ja wiedziałam, że się nikt o tym nie dowie, czy ja głoszę tym ludziom, czy nie. Ja właśnie tu bym chciała... No. Bo o tej, że szkoła teren osobisty, to ja też to słyszałam. To może nawet w publikacji jakieś było. Ale oczywiście się nie głosiło w szkole, no chyba, że już ktoś o coś pytał, bo był bardziej ciekawy, czemu czegoś nie robię i wydaje mi się, że w komentarzach ludzie mogą właśnie napisać, że nie, że to jest tak nienaturalne, takie cringe'owe, niekomfortowe, a organizacja oczywiście zachęca nas do tego, żeby jak zwykle robić rzeczy, których nie chcemy, nie? Dobra, może teraz przejdźmy sobie trochę dalej w przód, nieważne. Były jakieś jeszcze wyzwania w tej szkole, czy możemy już przejść do twojego pionierowania i twoich... Możemy. To bardzo szybko się stało też po szkole. No. Jak skończyłam szkołę, to 3 miesiące później właściwie, albo 4, wyszłam za mąż. Poznałam mojego przyszłego Jakie niespodziewane. Szok, nie? Miesiąc po maturze. No, ale znaliśmy się wcześniej, żeby nie było. No oczywiście, ja też się znałam. Wcześniej poznałam go, jak byłam w połowie chyba szkoły. Miałam 18 lat. Chwilę przed 18 może, więc się wtedy poznaliśmy. No i tak się poznawaliśmy ponad 2 lata. No i oczywiście już przyszedł czas na ślub u Świadków Jehowy, żeby ze sobą zamieszkać, wiadomo. Więc od razu właściwie po szkole wzięliśmy ślub i się przeprowadziłam do jego miasta. Więc kolejny raz, tym razem tak na dobre, zmiana otoczenia całkowicie. Również jeśli chodzi o rodziców, rodzinę, zbór rodzinny i wszystkich. Wcześniej to było tylko takie, wiecie, że zmieniłam szkołę, to połowa mojego dnia była w innym otoczeniu, a teraz całkowicie czysta kartka. No i zdecydowałam, że będę pionierką od samego początku. Od ślubu? Tak, właściwie dokładnie w dniu ślubu złożyłam wniosek. Jakie to piękne, naprawdę. To był mój dar dla Jehowy. Za męża, którego ci dał w organizacji. Tak. Mój mąż też złożył wniosek do służby pionierskiej pomocniczej. Tam się robiło krzyżyk, to wtedy można było przez wiele miesięcy tam. A ile on miał lat wtedy? 23. 3 lata starszy. Czyli już trochę był ułożony. Bo tak, wiesz, jakby byście byli w takim wieku... No. Okay, to już jeszcze było ode mnie dużo. Okej, czy młodą sobie siostrę Ale przynajmniej to nie taka cringe'owa sytuacja. Nie wiem, czy też poruszysz ten temat. Mnie to bardzo bulwersuje. Jak są, wiesz, nazwijmy to stare chłopy. My mamy 6 lat, więc się nie utożsamiam, ale z perspektywy, że są faceci przed 30, czy 28 i szukają sobie 16-latek, nie? Tak i czekają, aż one skończą te 18 lat, żeby wziąć ślub. To już jest dla mnie takie, bo 20-23 lata to jest, wiesz, to jest, jeszcze poznaliście się, dorastaliście trochę razem, to jest inna sytuacja, ale 16-latka, a na przykład 30-latek, to już jest dziwne, nie? Ja takie śliskie. Takich braci byli też wtedy. Wychowają sobie wprawdzie, tak mówili. No, oni się już kręcili wokół tych osób, które były właśnie w szkole średniej, tak jak mówisz, zanim jeszcze, żeby złowić, zanim będą miały 18 lat, czy zanim skończą szkołę, jak mają 19 czy 20, to też już byli. Pamiętam takie osoby i był też jeden szczególnie zainteresowany jedną moją koleżanką, która była bardzo podobnym, rok ode mnie młodsza i bardzo się tam do niej przystawiał, nie? Trochę powyżej 30. Ja mam dzisiaj
niedługo 30 lat. Jak ja sobie myślę, po prostu jak... No, on ma brata 18 lat. Dla mnie to jest po prostu taki dzieciak. Kuba, nie obrażaj się, ale no dzieciak, nie? I nawet jak odwoził z Sylwestra... Takie zęby stoją i czekają. Tak, prostu, nie? odwoził z Sylwestra i tam z koleżanką go. To też jeszcze ta dziewczyna taka pogubiona, biedna, jakby... Tak, zapomniała, gdzie mieszka w ogóle. Nastolatki, no nie? A tu wiesz, jesteś... I to imponuje, jak jesteś jeszcze dorosły, masz pracę, no i jeszcze jesteś w zborze, najlepiej jakimś ten. Pionierem Tylko ci żony starszym. brakuje, nie? Młodej, takiej, która cię będzie słuchać. Ale to taka dygresja. Ale bardzo ciekawa, ponieważ widzisz, ten temat poruszamy i ktoś by powiedział, że sobie wymyślamy, ale no, mamy kolejne potwierdzenie, że to się tak dzieje po prostu w organizacji, bez względu na to, gdzie tam mieszka, bo po prostu kobiet brakuje. No właśnie, kobiet jest dużo. No a to tym mężczyznom tych młodych brakuje. Tych młodych, no. Bo oni by nie chcieli, wiesz, oni nie chcą takiej 30-letniej pionierki, która z terenu schodzi, tylko chcą tą młodą nastolatkę. O, tak. No dobra, ale tutaj odpłynęliśmy. Ja bym chciał wrócić do tego, mogę do tego ślubu jeszcze wrócić. To było takie radosne wydarzenie w całej rodzinie, taki ślub. I co cię najbardziej skłoniło do tego, żeby jednak w tak młodym wieku się pobrać? Jakie ty masz dobre pytania, Elwin. Bardzo mi się podobają. Bo ja to przeżyłem. Motywację. Ja to przeżyłem, no. No, ja miałam trudne relacje z moimi rodzicami od bardzo wczesnych lat tak naprawdę. Szczególnie ciężko było mi się zawsze porozumieć z moją mamą. No i oczywiście im bardzo się nie podobała ta idea wczesnego ślubu. Tym bardziej, że w tamtym czasie mój przyszły mąż nie był na żadnych przywilejach. Nie był ani sługą, ani starszym, a ja jestem z rodziny starszego. No trzeba trzymać jakiś poziom, nie? Aha. Więc nie było... Kasty trochę, nie? Nie było to... Ale było takie, on nie jest... Ale to było wprost bardzo powiedziane. Czy już nie wystarczy, że jest po prostu... Tamten był zły, ten pierwszy, bo nie był świadkiem, a ten to też nie wystarczy, że był świadkiem. Nie? Gdzie mnie nigdy nikt nie zapytał z tych osób, które okazywały mi troskę o to, czy mnie dobrze traktuje, czy się mną opiekuje, czy jest dla mnie wyrozumiały i różne takie rzeczy. Nie, zawsze było pytanie, jaki jest jego status duchowy, nie? Czy ma jakieś przywileje. A to, że w domu duchowe. Ewentualnie potem będzie jakimś katem emocjonalnym, nie ma znaczenia. Ważne, żeby miał przywileje, nie? Tak. Ale wiesz co, bo tak to dopytam, bo z jednej strony, wiesz, jako rodzic, no tak nie bardzo widzę, żeby moje dziecko w wieku 18 lat już myślało o ślubie, prawda? Ale sam byłem niewiele starszy. Ale w twoim wypadku to rodzice nie chcieli cię posłać na studia, bo najczęściej to jest argument, idź na studia, skończ szkołę, to wtedy będziesz myśleć. A tutaj był argument jaki? Pójdź tylko dlatego, że on nie jest na przywileju, czyli że nie jest starszym albo sługą i nie jest pionierem, to dlatego... Nie tylko. Moi rodzice chcieli mnie też zatrzymać w domu rodzinnym, żebym była pionierką w tym zborze, który był zborem potrzebującym, malutkim, na dosyć sporym terenie. Więc taki mieli na mnie plan i nie za bardzo się to uśmiechało, żebym, wiecie, już gdzieś uciekała. Natomiast no, ja tak czy inaczej to zrobiłam i bardzo jasno określiłam, że jestem... Ja pamiętam, jak powiedziałam moim rodzicom, że jestem zaręczona. To nawet nie zrobiliśmy tego razem z moim mężem, bo wiedziałam, że będzie bardzo duża kłótnia z tego powodu i ja nie chciałam po prostu go na to narażać wtedy z moim narzeczonym. Jeszcze by go zamknęli samego i... No, wiecie co, ale to było bardzo trudne, ale ja po prostu powiedziałam moim rodzicom, że ja jestem zaręczona i wychodzę za mąż i powiedziałam im tam, że to za niecały rok wychodzę za mąż, nie? Jak skończę szkołę i się wyprowadzam. No i słusznie wiedziałam wtedy, że dobrze, że go w to nie wciągałam, bo musiałam przeżyć swoje z tym związane piekiełko, rozmowę i późniejsze konsekwencje. Natomiast ciekawa rzecz się stała, bo jak my byliśmy narzeczeństwem, to mój mąż został sługą pomocniczym jeszcze przed ślubem. Chociaż wtedy na wsi nie było. No, było odrobinę łatwiej. No, ale te relacje z rodzicami już były bardzo mocno nadszarpnięte, nie? Oni mieli na mnie inny plan. A masz? Cisnęli go, żeby został sługą? Jak zostaniesz, tata twój, jak zostaniesz sługą, to... Bardzo mało z nim rozmawiali w ogóle. Nie, to było takie przekreślenie z góry relacji, bo jesteś za młoda,
bo się nie słuchasz, masz się słuchać rodziców, rodzice ci mówią, żebyś jeszcze poczekała, a ja już bardzo, bardzo mocno chciałam uciec, nie? Też od tego, no mówiąc bardzo wprost, od bycia tą osobą na świeczniku w domu, kiedy muszę wszystko wykonywać, robić dokładnie tak, jak trzeba, bo tata ma przywileje, zresztą nie tylko jeśli chodzi o zbór, ale też miał przywileje w obwodzie, czy wtedy jeszcze jak były okręgi, to w okręgu. No więc ta presja była bardzo silna i ja już musiałam się z tej presji wydostać po prostu, nie? Ja mam taką hipotezę, chciałam poznać swoje zdanie. Czy masz wrażenie, że rola kobiety w organizacji takiej, która się urodzi świadkiem Jehowy, to najpierw jest się pod tą kuratelą, pod opieką rodziców, ojca, to już zależy, jak tam się relacje w domu, i tak naprawdę potem dziewczyny uciekają w młode małżeństwo, ale tak naprawdę i tak są pod mężem, no bo wiesz, jak to jest w organizacji. I tak naprawdę wiele z nich nigdy nie będzie tak naprawdę odrębną jednostką, nigdy nie poczuje tego. Jak najbardziej. I u mnie to jest dokładnie teraz to samo. Ja od roku mieszkam sama i to jest mój pierwszy rok w życiu, kiedy mieszkam właśnie sama, bez bycia pod czyjąś opieką. Wcześniej według Świadków Jehowy, nie? W hierarchii Świadków Jehowy wcześniej pod ojcem, później pod mężem. Bez zwierzchnika. To jest mój pierwszy rok w życiu, tak teraz. Nie miałam nigdy możliwości się jakoś tam nauczyć też żyć sama. Także śmiesznie jest czasami, bo zbliżam się do 30, a czuję się czasami jak taka osoba, która bardzo dopiero wchodzi w świat dorosłych ludzi, nie? Zdecydowanie kobiety w organizacji mają mniejszą możliwość się tego nauczyć i nie ma też takich zachęt ani zaleceń, bo każdy wie, że one zaraz będą wydane i będą miały kolejną osobę, potem nie będą potrafiły sobie pieca podkręcić, będzie im zimno, nie? Dokładnie tę myśl miałem. Dokładnie to samo. Tak. No, ja się cieszę na przykład bardzo, że Edwin spędził tam miesiąc w szpitalu. Dla mnie to, wiem, że to brzmi dziwnie, nic mu się nie stało. Mogłem umrzeć przecież. Oczywiście, mogłeś, ale to był glitch w systemie. Nawet miał gorączkę. Tak, nawet miał gorączkę, to już prawie, wiesz, jak poród. Ale ja wtedy, wiesz, musiałam już ogarnąć firmę, 2 dzieci. Pojechałam sobie sama autem do Karpacza, pierwszy raz w ogóle w taką podróż. I ja po prostu poczułam, ja jestem odrębną jednostką i jakby go zabrakło, ja sobie poradzę. Będzie jasne. Możesz trudno. nie wracać do tego. Nie to miałam na myśli, ale potrzebowałam czegoś takiego, że ja potrafię stać na 2 nogach. Trochę tak jak w baciacie tańczymy, że co chwila zmieniamy ciężar na 1 nogę, nie? A tu poczułam, że potrafię stać na 2. I to bardzo potrzebowałam. To jest to, czego ja się też teraz powoli uczę, ale jest fajnie. I też tak jak mówisz, ten pierwszy wyjazd, to mi się zdarzyło to, że pierwszy raz w życiu sama pojechałam gdzieś w zeszłym roku. I to samochodem, mając prawko 4 miesiące. A, nie, ja dopiero ja prawka też nigdy nie potrzebowałam, no bo... Miałeś szofera. No, więc ja prawko zrobiłam dosyć niedawno, już tak naprawdę, kiedy byłam mentalnie całkowicie out poza organizacją. I pojechałam sobie też pierwszy raz tam gdzieś w wycieczkę po Europie i to jest, jaki to się wtedy power czuje, nie? Takie nowe życie. Kobieta nagle robi coś nie kontynuujmy tego tematu, bo jeszcze ją zachęci. Ja mam w planach wyjazd, co prawda nie całkiem sama, bo z ciocią, ale jakby bez dzieci i bez męża. I Ale tu mówisz jakieś będzie dobrze. Europie. On tylko ma nadzieję, że ten wyjazd jakoś zostanie odwołany, nie? Bo już Słuchaj, jest zakopany. ja mam stany lękowe, więc ja mam cały czas czarne wizje, więc bardzo, bardzo dziękuję za podsycanie tych moich emocji. Odpowiedziałeś mi na pół pytania, które zadałem. Pierwsze to było, czy to było super w rodzinie, ale co cię to skłoniło do takiego młodego pójścia poza... Znaczy trochę odpowiedziałaś, tak? Wyjście z tego... Jak ty to nazwałaś? Piekiełka, nie? Z domu rodzinnego, z tej presji bycia rodziną na świeczniku. To jedna sprawa. Natomiast druga, my byliśmy naprawdę bardzo zakochani w sobie i ja naprawdę byłam bardzo zakochana i to, co robią normalnie ludzie w tym czasie, no to dają sobie jeszcze czas, żeby się poznać, żeby może jak ja skończyłam szkołę, no to zamieszkać gdzieś koło siebie, być razem, ale no, w organizacji Świadków Jehowy jest albo ślub, albo związek nie istnieje tak naprawdę. Nie możesz mieć żadnego prawdziwego związku, jeżeli nie jest to małżeństwo, nie? Ciekawe jest to, bo jako świadek Jehowy to myślę, że nie można zamieszkać oczywiście przed ślubem, ale wiesz, takie mieszkanie, zanim się zdecydujesz na ślub, no ma sporo pozytywnych
pozytywnych, nie wiem jak to powiedzieć, no sporo plusów ma, ponieważ właśnie zobaczysz kogoś, kto jest w codziennych sytuacjach, jak on się zachowuje, natomiast tobie w zborze tłumaczą, że żeby poznać, jak cię będzie traktował, to musisz obserwować, jak się zachowuje, gdy patrzą inni. Takie głupie. Straszne. W sensie, tak, jak ja na przykład, nie wiem, idę załatwiać coś do urzędu, jasne, że nie będę, nie wiem, darła się, zostawiała jakichś brudów i tak dalej. Ale co innego jest właśnie w domu, co innego jest na proszonej kolacji z rodzicami, to oczywiście każdy pozmywa, każdy weźmie, ja pozmywam, ja sprzątnę. Zobaczymy, jak w domu będzie, tak. nie? My oboje dzisiaj potrafimy wprost przyznać, że ten ślub był wzięty za wcześnie, ale takie były kolejne kroki w organizacji i byciu świadkiem Jehowy. Jak już jesteś pełnoletni i jak już jesteś po szkole, to masz prawo wziąć ślub, nawet jak masz dopiero 19 lat czy 20. Ale to jest kolejny krok. Nie? Masz prawo się zakochać, ale kolejnym krokiem jest ślub. Nie ma nic pomiędzy. Więc my po prostu stało się tak, że się zakochaliśmy w sobie, więc oczywiste, że kolejnym krokiem był ślub. To nie było coś, czego my bardzo pragnęliśmy i czego chcieliśmy dla siebie. To nie było, wiecie, decyzja po poznaniu siebie bardzo dokładnym i tym, tylko następna rzecz do odhaczenia. Dobra, i wracamy do momentu ślubu, czy wracamy, no bo już o tym trochę wspomniałaś. W dniu ślubu ty złożyłaś wniosek, że będziesz pionierką, a on też wtedy? Pomocniczego. Tego pomocniczego stałego. I wasza duchowa kariera w zborze. Co się dzieje w zborze? No, dla mnie się prawie skończyła ta kariera, no bo już jak kobieta jest pionierką, to później może awansować tylko jak mąż awansuje, nie? Awansował? Na starszego. Dopiero w Indonezji. Ale tak. Więc nasza kariera była taka, że sobie byliśmy w tym zborze, pionierowaliśmy przez pewien czas i w 2017 roku wyjechaliśmy do Indonezji. Ja już czułam od dłuższego czasu, że trzeba zrobić jakąś kolejną rzecz. To jest też może taka bardzo rzecz dotycząca mnie osobiście. Ja czuję taką potrzebę w życiu, żeby usprawniać, ulepszać rzeczy. Tak jak też mówiłam trochę wcześniej, ja zajmuję się też tym zawodowo, zajmuję się optymalizacjami procesów. Tak mam. Lubię robić rzeczy mów mi więcej, lepiej. uwielbiam. No, lubię jak coś działa. Jeśli może coś działać lepiej, to staram się, żeby było lepiej. Jeśli coś się da zrobić bardziej prawidłowo, to robię. No więc tak samo było w organizacji. Kolejnym krokiem dla takiej kobiety jak ja było już albo właśnie to, żeby mój mąż awansował i żebym teraz awansowała na żonę starszego, albo żebyśmy coś razem zrobili i oczekując na ten awans na starszego gdzieś pojechali. Zdarzyło się tak, że mój mąż miał pracę zdalną po prostu w tamtym czasie jeszcze przedpandemicznym. No więc już jest praca zdalna i przychodzą takie materiały w strażnicy, że jeśli masz możliwości, wiecie, i nic nie robisz z tym dla Jehowy, no to tutaj są ludzie, którzy poświęcają, tu ludzie są, którzy mają pracę, mają swoją firmę i oni ją sprzedają i wyjeżdżają dla Jehowy w teren, nie? A ty masz takie świetne możliwości. Masz pracę zdalną. I to jeszcze dla klienta, mieliśmy wtedy klienta ze Stanów Zjednoczonych, który dobrze płacił, w związku z czym można było pracować bardzo mało i wykonywać tej pracy dosyć niewiele. To były takie zlecenia. Mogliśmy tych zleceń brać mało i mieć więcej czasu na ogłoszenia. Idealnie. No to jest, brzmi jak po prostu... Ja nie mogłam nic z tym nie zrobić. To było po prostu, no. Tak. Ale co, usiedliście sobie tak pewnego dnia podczas wieczoru wielbienia Boga w gronie rodziny i co możemy zrobić więcej dla Jehowy? Przeanalizujmy nasze możliwości. Nie, to nie było tak. No. To było zdecydowanie tak i ja teraz z perspektywy czasu to widzę, że to był bardzo silny nacisk z mojej strony. Mój mąż nie był wtedy osobą, która miała taką silną potrzebę, żeby udowadniać wszystkim dookoła, wiecie, że robi kolejne kroki. Także to był nacisk z mojej strony, żeby wyjechać i dzisiaj z perspektywy czasu też jestem w stanie powiedzieć i dostrzec, że to była taka pierwsza rzecz, która zaczęła bardzo mocno nadwyrężać nasze więzi w małżeństwie, kiedy ja naciskałam bardzo mocno, a ten nacisk był jeszcze poparty przez strażnicę, która mówiła, że jak masz możliwości, wiecie, i nic nie robisz, no to tak trochę słabo. Plus jeszcze przez starszym, jak ja się już ze starszymi, z pionierami podzieliłam tą moją
Chęcią. Z mężem się nie podzieliłam, a ze starszymi Nie, z mężem rozmawiałam najpierw, ale ja rozmawiałam też z innymi, więc ten nacisk na niego był jeszcze silniejszy. Ja, tak jak już powiedziałam wcześniej, nie miałam zbyt dobrych relacji z moimi rodzicami i z moją siostrą też przez wiele lat nie utrzymywałam kontaktów. Dopiero jak obie odeszłyśmy, to wróciły nasze relacje, ale wcześniej nie za bardzo. Więc ja tak naprawdę nie miałam zbyt dużo do stracenia. W sensie to był wyjazd na drugi koniec świata, a on miał bardzo dużą rodzinę. Ma cały czas oczywiście, nie? Z którą był bardzo zżyty. Więc zostawić coś takiego było dla niego bardzo ciężkie. No tak. Ale skąd w ogóle Indonezja? A Indonezja, bo przede wszystkim szukaliśmy miejsca, które by było ciepłe. Moja prywatna taka potrzeba. Druga rzecz to było to, że musi być gdzieś dobry internet ze względu na tą pracę, żebyśmy mogli ją dalej utrzymać. No i kolejne kroki to już były takie podstawowe, gdzie jest w miarę bezpiecznie, plus gdzie są największe potrzeby. To sprawdziliśmy w roczniku, gdzie jest najwięcej osób na jednego głosiciela. Nie wiem, czy nadal są takie w tych raportach rocznych, ale kiedyś tak było, że było, wiecie, tak, wyszczególnione, nie? Ile jest osób na jednego głosiciela. No tam jest tych Indonezyjczyków prawie 300 milionów, więc... No ale to taki wsnuwa mi się twój obraz. Sorry za takie bezpośrednie określenie, ale taki trochę szantaż na nim zastosowałaś, tak. Żeby ma być mi ciepło, mam sobie zrobić karierę w zboże, bo tutaj to nie zrobię, więc no takie trochę, wiesz, terroryzm. Ja myślę, że dla niego wyjazd gdziekolwiek byłby trudny, bo zerwanie tych więzi z rodziną, znaczy no nie zerwanie, ale osłabienie, nie? Jednak więzi z rodziną i zostawienie całego życia gdziekolwiek. A Indonezję, to akurat sama Indonezja to już było naszym takim finalnym wspólną decyzją, kiedy spisaliśmy sobie te kraje, które mają tam najmniej głosicieli. Bardzo nam się spodobała też sama Indonezja, więc napisaliśmy do tych braci i oni nam dali tam 3 zbory do wyboru, do których możemy pojechać, nie? Natomiast tu się przyznaję, nie będę z tym walczyć. Ja też nazywam siebie taką trochę świadkowską terrorystką. Byłam taką osobą zdecydowanie, na pewno przez pewien okres mojego życia, kiedy czułam potrzebę nie tylko ja udowadniać innym, że idę tymi krokami, tą ścieżką, która była mi wytyczona, ale też inni powinni robić to samo. I tu znowu doskonale cię rozumiem, ponieważ ja też miałem takie zapędy. Jeżeli ja muszę postępować według pewnych zasad, to inni też powinni, tak. Bo te zasady są takie same dla wszystkich. To jest trochę coś takiego, że to jest ta nasza wewnętrzna sprawiedliwość. To poczucie tego, że wszyscy jesteśmy równi, a nie, że ktoś ma mieć lepiej. Trochę tak sobie to teraz tłumaczę. Ale cały czas ten Indonezja mnie, bo zaraz o mnie będzie za dużo, no nie? Jak to się stało? Bo mnie to zawsze ciekawi, bo wiesz, z Sarą też mieliśmy takie plany, gdzieś wyjedziemy w teren, no pierwsza myśl, młode małżeństwo. I że to wsiedliście w samolot, lecimy do Indonezji? Nie, no jakieś tam były przygotowania i jak to wyglądało technicznie z takiej strony? No, opowiedz. Mieliśmy bardzo niedużo oszczędności, ale tutaj nam wszyscy mówili, żeby zaufać Jehowie, więc ufaliśmy Jehowie. Ale prawda jest taka, że my kupiliśmy bilety lotnicze za ostatnie pieniądze, jakie mieliśmy i było do wyjazdu jeszcze około 3 czy 4 miesiące, więc wiedzieliśmy, że coś wykombinujemy, żeby sobie w tym czasie odłożyć. To były bilety w jedną stronę. Spodziewaliśmy się oczywiście, że Armagedon już przyjdzie, jak my tam będziemy, za około rok, 2, więc my stąd nigdy nie wrócimy, nie? Ale jeśli chodzi o takie ogólne przygotowania, no to jak już zdecydowaliśmy się na Indonezję, no to kroki są później takie, że trzeba napisać do tego biura oddziału. Oni się później kontaktują z naszym biurem oddziału, też trochę zbierają opinie na nasz temat, żeby, wiecie, było wszystko ładnie i legalnie po świadkowskiemu. I wtedy nam polecili te 3 miejsca. Trzeba się wtedy z tymi braćmi lokalnymi skontaktować. Oni swoją drogą też już dostali informację od biura oddziału, że być może się ktoś z wami skontaktuje, więc na nas czekali, na ten nasz kontakt. Dogadaliśmy się z nimi i nam załatwili na takie wstępne kilka miesięcy jakiś tam nocleg u kogoś, nie? Takie podstawowe Ale rzeczy. A propos tych legalności, tak mi teraz tknęło, bo to jednak nie jest Unia, że sobie na dowód jedziesz,
pewnie jakiś, no paszport to wiadomo, ale jakiś... Co, wiza turystyczna na pewno na początek. Tak? Nie mieliście tak, no ona nie ma jakiegoś ograniczenia, czy po prostu... Były ograniczenia. Tak, my nie byliśmy misjonarzami tam, byliśmy pionierami specjalnymi już wtedy oboje, którzy byli na terenie z potrzebami, tak zwani need graders, tak to chyba mówią. Nie słyszałam określenia po polsku na takie osoby. W każdym razie, o czym ja mówiłam? Ja zapytałam o to, czy, no bo ty powiedziałeś, że tam aż zostaliście do Armagedonu. I prawne jakieś. Tak, wiza. No to było takie największe nasze przekleństwo bycia w Indonezji. Indonezja ma bardzo, bardzo trudny i skomplikowany proces wizowy i to był taki największy minus. My byliśmy tam na samym początku na wjeździe. Jest 30 dni dla wszystkich ludzi, taki wakacyjna wiza. Stempelek jest na lotnisku, nic nie trzeba się starać. No ale to oznacza, że co 30 dni musisz opuścić kraj. Co oznacza, że musisz kupić bilet lotniczy, żeby z niego wyjechać. Nie ma czegoś takiego, że przedłużysz i możesz zostać, tylko na tej wizie 30-dniowej bez żadnej dyskusji musisz wyjechać. Więc my na początku to trochę musieliśmy robić i wyjeżdżaliśmy. I byliśmy w Singapurze. Tam była ambasada indonezyjska, w której w końcu sobie załatwiliśmy półroczną wizę. Troszeczkę nasz się status też wtedy zmienił, bo świadkowie Jehowy, którzy przyjeżdżają głosić jako właśnie słudzy specjalni przyjeżdżający na teren z potrzebami, jeśli mają turystyczną wizę, to nie mogą głosić w pojedynkę albo w sensie razem we dwójkę. Muszą iść zawsze z jakimś lokalsem. Więc my na początku głosiliśmy tylko i wyłącznie z lokalnymi ludźmi, no ale też oczywiście uczyliśmy się języka. No właśnie, bo tak trudno. Nic z tym dziwnego, ale po pewnym momencie, kiedy nasz ten status wizy się zmienił i ona się nazywała socjalno-kulturowa, półroczna, to mogliśmy już wtedy też głosić. Nie było tam obostrzeń prawnych i zaczęliśmy bardzo dużo głosić sami. Zapytałam o to, bo tak sobie pomyślałam, że dobra, lecimy, ale w sumie raczej nikt nie myślał, że a może nam wizy nie dadzą, może coś nam no to już wiedzieliśmy. No, wiedzieliśmy, że się wszystko da załatwić i w Indonezji raczej nie ma tak, że nie dostaniesz tej wizy, tylko że się trzeba po prostu nastarać i nałazić, nie? Ale to jest... Ale jak tam byliście, to w jednym mieście głosiliście i w jego rejonie, czy tam było dużo podróżowania? Bo Indonezja jest ogromnym krajem. 5000 kilometrów szerokości ma, wiecie, nawet? Przygotowałeś się, widzę. To jest moje schorzenie. 1000 wysp też, nie? No. My byliśmy na jednej wyspie, na Jawie centralnej, w mieście Solo, które miało tylko jeden zbór indonezyjski i były też 3 zbory jawajskie. Tam ludzie się posługiwali też jawajskim językiem, ale indonezyjski był językiem urzędowym w całej Indonezji. Więc my byliśmy w tym indonezyjskim zborze. No i tak naprawdę nasz teren to było jakieś, na ten jeden zbór, z 20 milionów ludzi. Może się pomyliłam o 5 w tą. Milionów. No. No ciekawe, no. Także to nigdy się nie da tego ogłosić, nie? Tak naprawdę. Ale chciałam trochę jeszcze nawiązać do tej służby, kiedy byliśmy już na tej wizie, która nam na to pozwalała, żeby głosić sami. No to wtedy się zaczęła służba, która dla mnie była bardzo dużym wytchnieniem, bo ja zaczynałam już w połowie naszego pobytu w Indonezji mieć kontakt z odstępczymi treściami i moje wątpliwości bardzo mocno narastały. I to się mniej więcej zbiegło też z tym, że mogliśmy głosić we dwójkę, co oznaczało, że bardzo często rano zaczynałam służbę gdzieś tam, tak jak typowo dając tutaj traktacik. Jechaliśmy gdzieś w góry bardzo daleko i większość tej służby to było takie zwiedzanie, nie? Czyli spotykanie się z ludźmi, rozmawianie. No, ci wszyscy ludzie są bardzo chętni, jak jeszcze widzą białego człowieka, to już w ogóle zagadają, chcą robić sobie zdjęcia, więc właściwie my tylko czekaliśmy, aż nas zagadną. No jak już zapytają, po co tu przyjechaliśmy, dlaczego my tu jesteśmy, czy jesteśmy turystami, no to nie my, że my tu mieszkamy i jesteśmy świadkami Jehowy. Czy słyszał pan kiedyś? Nie, tam nigdy nikt w życiu nie słyszał o świadkach Jehowy. No i oczywiście zestaw tutaj pakiecik czasopism i książek. Brali, jak nie wiem. Nie? Więc statystyki były bardzo ładne w raporcie. Ile najwięcej czasopisów powszechniłaś? Może nie pamiętam dokładnej liczby, ale w dziesiątkach to było takich grubych, nie? W ciągu jednego dnia. Czyli Armagedon jeszcze nie tak blisko, bo jeszcze jest przynajmniej w Indonezji dużo osób, które nigdy nie słyszały o świadkach Jehowy. Nigdy. Nigdy, no.
Ale chciałam dopytać, bo zakładam, że no, u nas w Polsce uczymy się głównie głosić pod katolików, a tam jednak czy w ogóle uczyłaś się takich innych wstępów, czy nie było potrzeby, bo samo to, że byłaś tam jako biała kobieta, świadek Jehowy, to było taką nowością, że to wystarczyło, że nie musiałaś się uczyć jakichś tam dyskusji doktrynalnych, nie wiem. Tak, dokładnie tak jak mówisz. Raczej się wstępów nie uczyliśmy. Ci ludzie są też, zupełnie mają inną mentalność, są bardzo otwarci. Kiedy ktoś do nich przychodzi, to nie jest tak jak u nas, że pukasz do drzwi, otwierasz tu ledwo przez drzwi tam patrzysz, nie, co ktoś od ciebie chce. Oni jak widzą, że ktoś przychodzi, puka, otwierają szeroko drzwi, tutaj proszę, kawa, herbata, ciastka, wszystko co mają w lodówce ci przyniosą i dopiero po takim wstępnym zapoznaniu kilkuminutowym zaczynamy mówić o co chodzi, nie, i po co przyszliśmy. Ale to bardzo fajna służba, nie? No ale też ciężko ogłosić taki duży teren, no tak, nie? Dlatego tak, trzeba się najeść ciastek i w ogóle kawę wypić. Dlatego jest tam mało świadków, bo tak to wygląda głoszenie, ono jest mało efektywne. Lepiej chyba by było jakoś, wiesz... Z helikoptera, z traktaty rozrzucać. No, miałaś jakieś pomysły na ulepszenie tej służby, już nie myślałaś o tym. Bardziej ci się podobało po prostu chodzenie. Na początku, kiedy miałam jeszcze takiego ducha walecznego w sobie, to tak, przeszkadzało mi to, że 3-godzinna służba oznacza spotkanie 2 osób tak naprawdę, nie? Że można znacznie więcej zrobić. Ja tu przyjechałam, żeby robić więcej, żeby ogłaszać te tereny. No ale później już mi to przestało aż tak przeszkadzać. Prawdą jest też to, że wyjechanie do zupełnie innego kraju, poznawanie nowej kultury i te pierwsze pół roku było dla nas bardzo, bardzo wycieńczające, tak mentalnie, nie? Nauka nowego języka, kiedy jesteś nim otoczony i osaczony w każdym momencie życia. Oni mają inny w ogóle alfabet, w sensie pisownie? Nie, na szczęście nie, ale nie był to język, który jest nam znany jakkolwiek, ani gramatyka, ani jak on brzmi. Wszystko trzeba było się nauczyć i każde słowo brzmiało na początku jakby było z kosmosu, nie? Nic do siebie nie pasowało. Więc ten etap nauki był dosyć trudny i ta cała kultura, chyba szok kulturowy był taki najtrudniejszy. Okazało się, że bracia mają inne podejście do wielu rzeczy. Może rzeczy, które tutaj czasami świadkom Jehowy sprawiają trudności, tak jak na przykład studia. Tam nie był to żaden temat. Można było chodzić na studia, bo i tak bardzo rzadko kto się na nie dostawał tam. I były rzadkością pójście na studia, więc nie było to zagrożeniem z ich perspektywy, więc tego tematu nie poruszali. Ale na przykład był bardzo duży problem rasizmu tam w zborach. Były osoby, które zabraniały swojej córce wziąć ślubu z bratem Chińczykiem. Indonezyjczyk, nie? Nawet jak był sługą. Nieistotne. Jeśli ma chińskie korzenie, to był problem. I na przykład mieszane małżeństwa były bardzo dużą rzadkością, nie? Międzyrasowe tam. Także zupełnie inne rzeczy, z którymi się trzeba było zetknąć i na nowo sobie to wszystko poukładać w głowie. Ja do tej pory miałam takie myślenie, że wszyscy na świecie bracia są tacy sami, nie? Tak. I nigdy w życiu by się nie zdarzyło, że jakiś brat może być rasistą albo że może zakazać swojej córce ślubu tylko dlatego, że ktoś ma inny kolor skóry albo właśnie, że jest Chińczykiem. A tu się okazuje, że trzeba się z tym zetknąć i to są osoby na przywilejach, nie? I trzeba sobie to przepracować w głowie, nie? Więc ten pierwszy okres był tak bardzo intensywny i wykańczający, że ta służba, mimo że czułam potrzebę z tym walczyć, że powinniśmy głosić więcej ludziom, niż tak siedzieć u nich i takie rozlazłe te służby mieć, ale z drugiej strony to było dla mnie wytchnienie, bo ja mogłam sobie wtedy w końcu posiedzieć i trochę odpocząć, nie? Czasami jak już siostra tam mocno wchodziła w temat, to ja się wyłączałam, bo ja już nie byłam w stanie słuchać, mój mózg już nie przyjmował dłużej tego języka, musiałam chwilę odpocząć. I jeszcze nie rozumiałaś w ogóle, co mówią. Często. Często tak, szczególnie na początku. I mogłam po prostu się wyłączyć i wyciszyć na chwilę. I to były jedyne momenty, kiedy odpoczywałam, bo kiedy się wracało do domu, to trzeba się było przygotować do strażnicy, do zebrań po indonezyjsku. Więc się przygotowywaliśmy najpierw po polsku, później tłumaczyliśmy słowo w słowo sobie ze strażnicą po angielsku, przygotowywaliśmy odpowiedzi, więc tak 5-6 godzin schodziło, nie? Na jedno przygotowanie się do strażnicy. Także tego czasu wolnego nie było za dużo na odreagowanie tego napięcia całego. No. Dobra. Tak mnie to zastanawia cały czas i wierci tam dziurę w brzuchu, jak to się mówi, bo trochę to błogosławieństwo Jehowy w takim razie nie było dobrze widoczne. No niby pod tym kątem takim, że jakoś tam sobie żyliście i ta wiza, to pewnie tak sobie obmyśleliście, Jehowa pobłogosławił, no ale wspomniałaś o tych odstępczych treściach.
Jak to się stało, że na takie treści się natknęłaś w Indonezji? W jakim w ogóle języku się natknęłaś na te treści? I czy nie uznałaś tego za rażący przejaw tego, że to szatan chce cię odciągnąć od Jehowy i nie powinnaś tego odrzucić? Ja czułam, że ta kontrola braci troszeczkę się nade mną rozluźniła w Indonezji, właśnie ze względu na barierę językową. I tak jak ta kontrola była bardzo duża w Polsce, ja bym sobie nie pozwoliła na to, żeby oficjalnie jakoś tam zapoznawać się z takimi treściami. Wcześniej od dziecka miałam wmawiane, że wszystko, co mówią odstępcy, że wszystko, co negatywne na temat Jehowy i organizacji Jehowy, to jest odstępcze i pochodzi od szatana. Natomiast w Indonezji ta kontrola troszeczkę się zmniejszyła i te treści były po polsku. Tak naprawdę trafiłam na bloga Sary po przepisie jakimś wegetariańskim. I tak się mi to zaczęło. Widzicie, nie róbcie jedzenia. Jedzenie. Dobra, zaczekaj, bo... To był 2018 rok jakoś. No, to ja wtedy oficjalnie odeszłam. I ja sobie tylko trafiłam na tego bloga właśnie, bo na coś miałaś tam fajny przepis. I ja czegoś szukałam i chciałam jakiegoś polskiego jedzenia sobie ugotować po prostu w Indonezji. I szukałam sobie czegoś. No i ja później tam mi się poleciły albo pokazały inne twoje artykuły, nie? No tak, działają No i już później weszło bardzo głęboko. Później patrzę, że ty albo byłaś, albo zaraz miałaś być też w pytaniu na śniadanie, jeśli dobrze pamiętam. Tak. No, to się stało wtedy mocno, nie? I głęboko przeczytałam wszystko, co było wtedy na twoim blogu. Ojejku. A chwilę później pojawiło się chyba w 7 metrów pod ziemią wywiad. Z Agatą chyba wtedy było, no. I też pozwoliłam sobie już go obejrzeć. No bo jak przeczytałam całego twojego bloga i tam przez miesiąc mi się nic nie stało i Bóg nie zrzucił na mnie żadnego pioruna czy coś, to może jednak nie widzi. I sobie pozwalałam na to, żeby trochę więcej czytać, nie? No to wtedy już te moje, ta wewnętrzna moja osoba zaczęła powoli dominować. To czekaj, to zapytam. Jeżeli nie chodzi o to, czy tam czy na moim, czy gdzieś tam, ale jakby co najbardziej cię trafiło, czy jakieś kwestie doktrynalne, czy takie życiowe? Bo to niektórym się nie zgadza, wiesz, tam kwestia pokoleń, innym jakieś daty, innym coś tam, nie? Tak z ciekawości, po prostu to zaczęło tak drążyć. Więc jeśli chodzi o te kwestie doktrynalne, to nigdy nie był mój konik. Ja nigdy się jakoś do tego mocno nie przywiązywałam. Jak było Nowe Światło, to akceptowałam i dobra, tyle, nie wgłębiałam się. Natomiast te kwestie społeczne, kwestia ostracyzmu i też takiej psychomanipulacji, ja zaczęłam sobie uświadamiać, że ja nigdy w życiu nie podjęłam jeszcze żadnej mojej własnej decyzji. Że ja wiecie, ile ja miałam wtedy lat? 24 albo 5 i jestem osobą, która wiecznie robi tak, jak było mi powiedziane. Nie? Pomimo, że moi rodzice do tej pory potrafią powiedzieć, że przecież sama prosiłaś o pytania do chrztu, nie? I sama prosiłaś, żeby wziąć chrzest. No to taki człowiek, kiedy zetknie się też z osobami, które przeszły podobne rzeczy, to uświadamia sobie, że coś tu jest nie tak. I że ja nigdy tak naprawdę jeszcze nie powiedziałam na głos nic swoim własnym głosem. Wszystko, co do tej pory mówiłam, to było coś, co było mi powiedziane, że tak trzeba robić. No i ja z całą tą moją potrzebą robienia rzeczy najlepiej jak się da, a takie miałam dane, że to jest najlepiej jak się da. To po prostu to robiłam, nie? Kwestia też wykluczenia pojawiła się w mojej rodzinie dosyć mocno. Właściwie nie wykluczenia. Moja kuzynka nigdy chyba nie została oficjalnie wykluczona, chociaż od wielu lat jest poza organizacją i moi rodzice mocno ograniczyli nam z nią kontakt. Jakoś w swoim wieku mniej więcej, tak? Nie. Ona jest ode mnie troszeczkę starsza, z 12, może 14 lat. I na Instagramie u niej po prostu zaczęliśmy widzieć, że miała tam zdjęcia z Halloween, czy z jakichś walentynek, czy z takich rzeczy. I na tej podstawie moja mama po prostu nam obcięła kontakt. W związku z czym to była nasza jedyna rodzina, która była świadkami Jehowy. No i z całą resztą rodziny, która nie była świadkami, to ten kontakt i tak był zawsze bardzo prawie zerowy. No to teraz jeszcze oni tutaj odeszli i ja tego nigdy też nie mogłam zrozumieć. Ona do mnie nie pisze i ona mi nie mówi, że ja mam też odejść i mam robić tak, jak ona chce.
Nie? Dlaczego ja mam teraz ją blokować i tak ją traktować, jakby była trendowata nagle, nie? A zawsze była moją ukochaną kuzynką, nie? Jak oglądałam zdjęcia z dzieciństwa, to z nią mam chyba najwięcej, jak przyjeżdżali do nas. No ale ten kontakt bardzo szybko, jak już byłam nastolatką, musiał się rozerwać, bo ona postanowiła odejść. No i też się nie mogłam z tą kwestią wykluczenia, do tej pory nie mogę i nie wiem, czy kiedykolwiek będę w stanie się pogodzić z tym, jakie jest aktualne światło Świadków Jehowy na to. I o tym też ty sporo pisałaś na swoim blogu, nie? Wiesz, nie spodziewaliśmy się zupełnie, że to... Tak myślałam, że się nie będziecie spodziewać. Teraz nie będę miała na sumieniu. No, znaczy wiesz... No, ja jestem bardzo wdzięczna, Sara. No, teraz a potem... Chyba, że się okaże, że jednak wrócisz. Ten Jehowa, ten Jezus będzie na tym koniu wybijał nas wszystkich. No ale wtedy jest jeszcze szansa po tym aktualnym świetle, że możemy wrócić. Więc jakby tak się próbujemy tutaj, że co złego... Ja też mam takie teraz podejście, bo oczywiście też byłam przez moich bliskich straszona tym, że zginę w Armagedonie niejednokrotnie. Więc jak ja sobie uświadomiłam, czym jest ugrupowanie Świadków Jehowy i że jest to typowo takie patriarchalne zarządzanie również i że ja jestem jako kobieta nikim, jeżeli nie mam męża przy sobie, no to czy ja chciałabym żyć wiecznie pod takim panowaniem Królestwa Bożego? No właśnie, ja chciałabym wiecznie żyć jako kobieta to jest bardzo w ciekawa organizacji myśl. Świadków Jehowy? Nigdy o tym nie myślałam, ale masz rację, bo nigdzie nie jest powiedziane, że właśnie, nie wiem, w raju się coś zmieni pod tym kątem. Nie, raczej. Nadal się będzie podlegało, nadal będziesz najpierw Jezus, potem mężczyźni i dopiero potem kobiety, nie? Więc no, ciekawe. Dlatego nawet jeśli miałby być Armagedon, tak za chwilę, jutro, ja nie chcę ja wolę umrzeć. Ja naprawdę nie chcę być w tym raju. Niech mnie tam nie biorą, bo to brzmi dla mnie jak piekło, nie? Tak. Wiesz, to już było tak, że my aktywnie działaliśmy, a wtedy ty sobie przeczytałeś jakiś tam wpis na blogu o gotowaniu, bo Sara sobie pisała tego bloga, ale wrzucenie tego posta, co Sara tam napisała, moja historia życia tego długiego, co było wtedy wszystko, jakby nie wiem, całe nasze życie, czy to zrobić, czy nie zrobić, to nie było takie, działamy, jesteśmy jakimiś aktywistami. To było bardzo trudne, tak emocjonalnie, żeby to zrobić, chociaż wiedzieliśmy, że robimy dobrze. No, Sara to napisała, ale jakby ja tam w tym uczestniczyłem i nawet powiedziałem tak, rób. I w sumie nie myśleliśmy, że ktoś, no nie wiem, wtedy nie myśleliśmy, że ktoś to przeczyta i to gdzieś tam wywoła w nim. Nie, to wtedy miało być typowo samolubne, po prostu mieliśmy nadzieję, że być może jakby tu lokalnie niektórzy się nie odsuną, nie? Że zrozumieją, że to nie jest tak, że jesteśmy złymi ludźmi. No ale przyniosło inne skutki, nie narzekam, więc... Tak. Zresztą ja myślę, że to jest po prostu zależy, na kogo się trafi, bo ja w tamtym okresie raczej nie pozwoliłabym sobie, tak jak później mówiłam o tym w wywiadzie w 7 metrów pod ziemią Agaty, to ja bym sobie nie pozwoliła od tego zacząć, nie? Ja chyba, jeśli miałyby do mnie dojść jakieś odstępcze treści, to musiało być to w sposób delikatniejszy. I ja poznałam ciebie przez twojego bloga, w sensie najpierw te przepisy, później zaczęłam czytać, nie trafiłam od razu na rzeczy o świadkach, nie? Jakieś inne rzeczy. No i wtedy, kiedy okazuje się, że o kurczę, tutaj jest też coś takiego, nie? To człowiek zaczyna z ciekawości czytać, bo już się dowiedział czegoś innego. I ja w tamtym okresie myślę, że nie byłabym w stanie zacząć od filmiku z wykluczonym, nie? Wywiadu z wykluczonym. Ale fajnie, że o tym mówisz, bo jest bardzo dużo osób, które są znane z czegoś innego. Na przykład mają, nie wiem, są sportowcami, aktorami i na przykład dorastali. Jak on ma taki Donald Glover, taki, co w Królu Lwie Nowym podkładał głos. To nieważne. Ale on na przykład mówił wprost, że on dorastał jako świadek Jehowy. I chodzi mi o to, że w Polsce też są takie osoby i one często próbują ukryć. Znaczy, nie mówię, że to jest coś złego, bo rozumiem, że ich psychika tego wymaga w tym momencie. Nie przyznają się po prostu. Nie przyznają się, że na przykład dorastały jako świadkowie Jehowy i rodzice ich na przykład nawet zerwali kontakt, bo teraz na przykład są znanym jakimś tam aktorem, albo gdzieś są znani ogólnie, albo są jakimiś influencerami.
Ale właśnie może być tak, że czasem pokazanie, że hej, dobra, ja tutaj działam, oglądanie, nie wiem, 100 000 osób, ale nigdy nie obchodziłam świadomie tego, rodzice nie nauczyli, bo byłam świadkiem Jehowy, to może być dla kogoś coś niesamowitego. Bo się bardzo utożsamiam, bo już na tę osobę i tu ja mam taką zachętę do tych osób, które... Żeby do nas napisały i wystąpiły. Że ja rozumiem, że to jest trudne, tak, ale to możecie zrobić coś niesamowitego, bo ktoś już z wami się utożsamia i nagle odkrywa, że jest jeszcze ta część waszej osobowości. No. Ale to wymaga dużo odwagi. Ja rozumiem, że nie zawsze się da, bo czasem jesteś na szali, rodzice cię akceptują, że robisz to, co robisz, ale jak powiesz publicznie o tej religii, to koniec, nie? Więc tak, to jest trudne. Ja przepraszam, bo to słowo było niedobrze dobrane. Tu nie chodzi o odwagę taką, że ktoś tam się boi. Zupełnie nie to mam na myśli. Bardziej taka... No nie wiem. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi, że to jest takie... Nie umiem się wysłowić. No, to jest jakiś taki rodzaj odwagi, że wiesz, że to cię może dużo kosztować i mimo tego jesteś w stanie to zrobić, bo możesz pomóc innym. Jeżeli jesteś w stanie to dźwignąć i tobie to nie zaszkodzi, to się zdobywasz na to. No, pod tym kątem. Nie ma co udawać. Mówienie o byciu kiedyś w przeszłości świadkiem Jehowy nie jest łatwe i nie wiem, może z czasem przez lata ten temat staje się dla nas trochę łatwiejszy, jak już sobie to też przepracowujemy, ale jednak zawsze gdzieś tam są jakieś relacje rodzinne. No, moi rodzice są bardzo aktywnymi, bardzo przykładnymi świadkami Jehowy cały czas. I mam też inne osoby, które są mi bliskie i są dalej świadkami Jehowy, więc zawsze, kiedy wypowiadam się publicznie, no to też jest takie poczucie, nie? Że być może faktycznie ja je krzywdzę, bo może one uznają, wiem, że uznają, że każde negatywne mówienie o świadkach Jehowy jest absolutnym złem i pochodzi od szatana, więc odbierają moją też działalność na Instagramie bardzo osobiście. Jakbyś ich krytykowała, nie? Dokładnie tak, chociaż nie ma absolutnie żadnej krytyki wymierzonej w poszczególną jednostkę. Ja bardzo mocno skupiam się na działalności takiej typowo sekciarskiej grupy Świadków Jehowy. I bardzo często też pod swoimi postami czy rolkami podpisuję, że uważam, że Świadkowie Jehowy są niczemu niewinni. Każdy osobny Świadek Jehowy jest tak naprawdę ofiarą tej manipulacji i to nie jest nagonka żadna na nich. Także jest to trudne mówienie o tym. Wiesz co, tak... Bo ten temat poruszyłaś i to teraz go rozwiniemy, a potem jeszcze sobie wrócimy do tych powodów, bo jeszcze kilka rzeczy mnie ciekawi. Powiedziałem, że ja jestem takim dinozaurem memowym, bo ja wielu rzeczy nie rozumiem, ludzie się śmieją, a ja nie rozumiem, ale jak na przykład znam jakiś kontekst, to się śmieję. Bo coś na przykład Sara mi wcześniej pokazała, przez 30 minut mi wytłumaczyła i później jak widzę z tym mem, to rozumiem. Nie wiem, czy kojarzysz szablon z Beckhamem, Wiktoria tak, to ja mu to specjalnie... Zaczekaj, dokończysz. To tak, Sara mi pokazała, najpierw opowiedziała historię, potem mi ją raz pokazała, mówię, dobra, wytłumacz mi ją, wytłumaczyła i dopiero wtedy ja już będę łapał ten... Już mam szablon tego mema po prostu, już będzie go rozumiał. Tak, no bo ja po prostu wielu rzeczy nie przeglądam, więc nie wiem, no to jest śmieszne, ale musisz znać jakby kontekst. Twój profil tam najpierw anonimowo, w strachu pewnie, żeby cię tam jeszcze nie rozpoznali, tak wiele osób zaczyna. Wrzucałaś memy na świadków, nie było twojego zdjęcia, aż do pewnego dnia, i tutaj się tak przenosimy trochę do przodu, ale zaraz do tego wrócimy, tych powodów, wyrzucasz rolkę, w której mówisz tak. Za nagranie tej rolki zostanę wyrzucona z sekty Świadków Jehowy. Już samo słowo sekta działa na nich jak płachta na byka, a ja jeszcze odważyłam się wrzucić to do internetu. A jak jeszcze wejdą w mój profil i zobaczą, co udostępniam, to rozgniewani i wściekli wyrzucą mnie już na najbliższym zebraniu. Mój profil to miejsce dla osób, które mają swoje własne zdanie, bo to jest u Świadków Jehowy zakazane. Jeżeli potrzebujesz wsparcia lub chcesz opowiedzieć mi swoją historię, napisz do mnie. A jeśli jesteś aktywnym Świadkiem Jehowy, to proszę przeczytaj pierwszy komentarz. I tam napisać coś takiego. Do Świadków Jehowy, szczególnie tych, którzy mnie znają. Nie mówię i nie myślę źle o Świadkach Jehowy jako o pojedynczych jednostkach. Byłam tam, gdzie ty jesteś. Gdzie jesteś ty, wierzyłam, pionierowałam i tak wyjechałam za granicę w teren. Wiem, że większość z was to ludzie mający dobre serca
Ja też wtedy miałam dobre intencje, chociaż zmanipulowana przez organizację robiłam rzeczy, których teraz żałuję. Nie winię ciebie, bo wiem, że najprawdopodobniej chcesz dobrze. Winię strukturę, organizację, zarząd. Za zasady, które mają coraz mniej wspólnego z Biblią, za manipulację, za zmuszanie do chrztu, za traktowanie wykluczonego dziecka jak trendowatego, za rozbijanie rodzin i przyjaźni. Jestem otwarta na dyskusję, każdy jest tu mile widziany. Buziaki, Tula. Oczywiście profil, tutaj wyświetlimy nazwę jw.memes.pl. Dziwię się, bo to w ogóle nie działa taka strona. No nie? Ale to inny temat. No ale żeby nie zatracić tej powagi chwili do tego, co tu nawiązujemy, mówisz, że nie winisz tych osób, nie atakujesz rodziców, nie jest to wymierzone w poszczególne osoby, ale one tak się czują. Dużo jest osób, które piszą, okej, dobra, przyjrzałem na oczy, powiedz o tym. Wiesz co, bardzo pomogło mi tak też się przełamać, żeby też pokazać samą siebie i swoją twarz w internecie, kiedy uświadomiłam sobie, że ja nie jestem odpowiedzialna za to, co czują te osoby, jeżeli ja faktycznie nie krzywdzę ich i nie mówię o nich negatywnie. Ja rozumiem dzisiaj też, że sekta Świadków Jehowy jest skonstruowana w taki sposób, żeby była jak najmocniej hermetycznie zamknięta i odstępcy są największym zagrożeniem teraz, tak myślę, najwięcej osób odchodzi właśnie ze względu na odstępstwo. Dlatego będą słyszeć takie rzeczy na zebraniach, że wszystko co negatywne, a ja mówię negatywnie, to pochodzi od szatana i że jest wymierzone bezpośrednio Świadków Jehowy. Oni to słyszą od siebie. I na tej podstawie budzą się w nich takie uczucia, na przykład u moich rodziców, że ja szkaluję ich i o nich mówię negatywnie, kiedy prawda jest taka, że ja mówię o swoich własnych doświadczeniach, o tym, co przeszłam. Nie mówię do tej pory nie powiedziałam o żadnej jednostce publicznie, która osobiście skrzywdziła mnie i zrobiła mi coś, nie? Z imienia i nazwiska. Chociaż to też byłaby prawda. Ale nie robię tego. Staram się tych imion i nazwisk raczej nie wymieniać, więc musiałam sobie uświadomić i udało mi się to zrozumieć, że mogę być odpowiedzialna za uczucia innych ludzi w momencie, jeżeli naprawdę intencyjnie chcę kogoś skrzywdzić i zrobić mu coś na złość. Natomiast jeżeli mówię o samej sobie i mam głosy ludzi innych, którzy mówią mi, że są bardzo wdzięczni i że mój profil jest dla nich terapią, że w końcu ktoś jest w stanie powiedzieć na głos to, co oni czują, a oni sami jeszcze nie byli w stanie nawet tego powiedzieć. Dopiero moje rolki, moje gdzieś tam podpisy pod tymi rolkami, to jest to, co się dzieje w ich życiu, w ich głowach, nie? Także kiedy sobie to porównałam, to zrozumiałam, że nie mogę żyć dłużej z takim fałszywym poczuciem winy, dlatego, że ta sekta nastawia przeciwko mnie swoich ludzi. Nie? To ta sekta będzie wmawiać Świadkom Jehowy, że cokolwiek ja powiem, jest wymierzone przeciwko nim. A prawda jest taka, że tak jak właśnie napisałam też w tej rolce, ja uznaję, że ta psychomanipulacja jest dopracowana do niesamowitej perfekcji u Świadków Jehowy. Trenują to od wielu, wielu lat. I osoby, które są pod jej wpływem, po prostu nie są w stanie działać i myśleć inaczej. I ja im bardzo głęboko współczuję. Z niektórymi osobami, które mają wątpliwości, ale nadal są Świadkami Jehowy, też rozmawiam. Ja jestem naprawdę otwarta, żeby porozmawiać ze wszystkimi. Ale tak, to jest coś, z czym trzeba sobie poradzić i wiedzieć, że to jest też sposób działania sekty, nie? Żeby nastawić przeciwko wszystkim negatywnym informacjom swoich ludzi. Ja czasem mam takie koszmary, że się mylę. Znaczy myślę, że ogólnie dobrze jest mieć cały czas w głowie taki margines, że możesz się w czymś mylić i cały czas sprawdzać informacje, ale zwłaszcza kiedyś miałam takie, że może ja naprawdę jestem złym człowiekiem, po prostu może ja tutaj atakuję, nie wiem. Nie sądziłam, że może atakuję słuszną organizację Boga, ale bardziej, że jakby źle ją zidentyfikowałam jako grupę destrukcyjną, że to jest po prostu, nie wiem, jak każda inna religia, ja to po prostu się na nich uwzięłam przez swoje własne jakieś problemy. Tak czasem się budziłam w nocy, to się zazwyczaj się człowiek budzi o 3:00 w nocy i ma takie, że
że ten, no ale i wtedy sprawdzam, znowu biorę jakąś księgę z biblioteki na temat grupy destrukcyjnej, jak się przejawiają i czytam i dokształcam się i mówię, dobra, nie. Ja mam w ogóle taki trochę syndrom oszustwa, że właśnie przez to, że nie mam studiów, to mi się wydaje, że się nie mogę wypowiadać, po czym rozmawiam czasem z jakimś specjalistą, który jest owszem na przykład psychologiem albo jakimś pedagogiem, kimś tam, ale w temacie sekt w ogóle nie ma doświadczenia i mam takie, okej, no dobra, to mi by były te studia, nie? Ale to taka dygresja. Ale chciałam właśnie zapytać, czy też tak właśnie czasem miałaś, że tak się budzisz i że a może to ja jestem tą złą? Znaczy, ja tak miałam i ja też lubię sprawdzać te informacje. Jeżeli popełniam jakiś błąd, czy powiem coś nie tak, to ja się do tego przyznaję. Tam było raz w storieskach chyba gdzieś, że podałam informację, która później była wycofana i już było nowe światło, więc to też tam uściśliłam. Raczej przyznaję się do błędów i mówię, że coś zrobiłam źle. Natomiast tak jak tutaj przeczytałeś pod tą rolką w tym komentarzu, napisałam, że jeśli chcesz się ze mną podzielić, czy to było w samej rolce, swoją historią, to napisz do mnie. I od tamtej pory napisały do mnie setki osób, które były świadkami Jehowy lub które były dziećmi wychowane w rodzinach świadków Jehowy lub które miały siostrę lub brata, który został wciągnięty. I setki takich historii. I te osoby mi wszystkie dziękują za to, co robię. One mówią, że ja się na to nie odważę, ja nie mogę, bo rodzina, bo biznesowo są niektórzy związani ze świadkami i wtedy to już w ogóle trzeba się ukrywać ze wszystkim, co się myśli, nie? Więc ilość tego wsparcia, które ja mam od ludzi, którzy mi piszą te swoje niesamowite historie. Przy niektórych historiach nieraz płakałam, bo są bardzo, bardzo takie trudne i ciężkie. I oni mi mówią, że są mi wdzięczni, bo może dzięki mnie będzie odrobinę więcej ludzi świadomych tego, czym tak naprawdę jest organizacja Świadków Jehowy. Więc taki mam swój własny cel, chociaż moim takim szczególnie indywidualnym celem jest dotarcie do młodych osób. Bo cały czas myślę o sobie w wieku 14 lat, kiedy brałam chrzest, kiedy sama poszłam poprosić starszych, nie, o pytanie do chrztu. To mi dzisiaj jest wypominane, że przecież sama chciałaś. A ja tak naprawdę, tak jak później powiedziałam, nigdy w życiu nie podjęłam samodzielnej, samej, świadomej decyzji. Więc staram się docierać do tych osób, dlatego też takie medium, Instagram, bo wiem, że najłatwiej jest tam po prostu do takich osób dotrzeć, które mają gdzieś tam wątpliwości i jest im z góry narzucana jedyna prawidłowa droga. To też łatwo przed rodzicami ukryć, nie? Dokładnie. Bo jednak właśnie wiele osób się boi YouTube'a, no bo to konto, znaczy no można co prawda zrobić takie konto, żeby nikt nie widział, kogo tam polubisz i tak dalej, no ale to jednak jest trochę trudniejsze dla niektórych najwidoczniej. A no Instagram, no to wiesz, zawsze możesz sobie nawet nie zostawić żadnego lajka, nie obserwować, tylko wejść na to konto i się zapoznać, więc takim dzieciakom przypuszczam, że jest łatwiej. Też właśnie zawsze mi dzieciaki leżą na sercu, także fajnie, że I te memy lubią też te młode ludzie. Tak, memy lubią dzieciaki, tak. Ja mam wrażenie, że ja już przez to, że ja się pokazuję tam z dziećmi i to chyba się przedstawiam, że jestem trochę starsza od ciebie, ale taka jestem już ciotka Klotka, a z tobą chyba im się jest też łatwiej utożsamić, nie? Tak mi się wydaje, tak czują, że tutaj jest ktoś po ich stronie i to jest piękne. A jak już o tych memach mówimy przecież, to bo ja powiedziałem, że trzeba znać kontekst, no ale na przykład dużo osób no nie było świadkami, może nie rozumieć tego kontekstu, to też się śmieją z takich memów. No to teraz właśnie mam taki trochę z tym problem. To konto istnieje z 2,5 roku już chyba. I na początku tam były tylko typowo memy, które zrozumieją ex-świadkowie Jehowy. Bardzo mocno związane właśnie z byciem świadkiem. I w pewnym momencie zaczęło przychodzić na ten profil dużo więcej osób, które nigdy nie były świadkami Jehowy. No i teraz myślę, że z 10% maksymalnie to byli świadkowie lub wychowani, a reszta to są osoby, które po prostu są ciekawe, mają kogoś w pracy, znają kogoś, sąsiad, albo właśnie ktoś z rodziny dalszej został świadkiem, nie? I te osoby faktycznie
Trochę mniej by załapały takie chodzi. memy. Widzisz, Ja Edwin. ostatnio odrobinkę też zmieniłam. Już nie są takie tylko typowo memy, chociaż dalej staram się oczywiście je wrzucać, ale są już bardziej takie uniwersalne raczej, nie? Że... No tak, widziałem tam, mówiłaś, że oczywiście trochę zmieniasz ten profil, tu sobie wrzucasz zdjęcie profilowe, ale oczywiście memy też będą, tak? Dla tych starych wyjadaczy z tego profilu, Tak. coś takiego. No właśnie, wiesz, dla mnie to jest ciekawe, bo nie to, że ja w ogóle nie jestem jakimś rozrywkowym człowiekiem, nie mam poczucia humoru, bo mam, tylko po prostu jakby to nie są takie rzeczy, które tak bardzo potrzebuję do tego, żeby się zaśmiać. Na przykład wolę jakiś sobie włączyć inteligentny stand-up, czy coś tam. Okej. Albo na przykład, bo mi czasem wysyłają jakieś memy, ja nie rozumiem. Już nie będę ci wysyłać. Miałem powiedzieć imię tego, kto mi wysyła, ale na niego teraz polują, to bym go wydał, więc nie. No, znaczy ty, Sara, możesz, oczywiście. I jak obejrzę, to... Ci zobaczę. Sara mi wysyła, a jak nie oglądam, ona mówi, widziałeś? Ja mówię, że nie widziałem, no to obejrzyj i wtedy oglądam i mówię, że nie rozumiem, i ona mi tłumaczy. No, to tak to mniej więcej... Bo widzisz, ja uważam, że memy, jak ktoś zna już kontekst, to są taką kwintesencją na przykład danego humoru, uczuć i tak dalej i co się z tym wiąże. Jak ja miałam epizody depresyjne, to siedziałam i przeglądałam memy dla osób z depresją, jakieś tam ja i moja depresja, coś takiego, nie? I mi to bardzo pomagało. I widzisz, na przykład no teraz mi się z pewnych powodów wyświetlają ciągle różne memy z Baciatą. I na przykład jest taki mem, ja się opowiadam, memy to nie są tak śmieszne, ale Edwinowi może wytłumaczę, bo on ten. I na przykład jest taka seria, cała sterta książek i tu jest historia salsy, a obok taka cienka książeczka historia baciaty. I to nawiązuje do tego, że osoby, które tańczą salsę, śmieją się trochę z osób, które tańczą baciatę. A faktycznie się śmieją tam na tej widzisz? szkole, I teraz no. i to jest śmieszne, bo my jesteśmy w tej grupie osób, które tańczą baciatę i nie tańczą salsy. Więc jesteśmy takie hello, nie? Ale trochę rozumiemy też... Ja w ogóle mam z tym lekki problem, bo ja się czuję dyskryminowany przez te osoby. Ale to jest wzajemna wojna. Mało osób tańczy to i zazwyczaj się baciaterzy się śmieją trochę z... Nie, ja w życiu się nie śmieję z tych ludzi. No, ale generalnie... Imponują mi. Ja po prostu mi się tam za szybko wszystko myliło. Ale to widzisz i teraz dobrze wiedzieć. Będę znowu rozważał, czy dalej uczestniczyć w tym kursie, czy nie z tego powodu, żebym nie czuł się dyskryminowany. Może to mi tak przeszkadzało. Dobra. Wracając, bo my tak lubimy sobie odpływać. Ale właśnie to jeszcze może trochę nawiążę, bo Sara powiedziałaś o tej terapeutycznej wartości, to my na początku z siostrą zaczęłyśmy tworzyć też ten profil i te memy i to dla nas obu też było bardzo terapeutyczne. No. Takie odrobinę odczarowanie całego tego napięcia związanego z byciem świadkiem Jehowy i później z odejściem tych traum. No to jest bardzo trudny temat. A my ugryzłyśmy go trochę w ten sposób. No i też mówisz, że nie ma takiej strony jak jwmems.pl. Zrobiłam to .pl na końcu, dlatego, że z memów z ex-świadkami Jehowy po angielsku jest setki i kont jest bardzo dużo. Natomiast nie trafiałam za bardzo na polskie memy. Więc po prostu zrobiliśmy polską wersję. Chociaż tylko ta kropka jest myląca. Memów nie tłumaczyliśmy. Nie tłumaczymy, w sensie to są były nasze oryginalne na początku, ale to była taka bardzo mocna właśnie dla nas terapia i wiem, że pisały nam osoby, które mówią, że też terapeutycznie odbierają, nie? Że mogą się odrobinę zdystansować, pośmiać z tej traumatycznej dla wielu przeszłości, nie? No tak, wiesz co, to mi się kojarzy trochę, takie mam skojarzenie z osobami, które na przykład w jakichś trudnościach czy w obozie i tam jakieś żarty, to poczucie humoru, wiesz o czym mówię? Tak, że wiele osób nie rozumie tego, że na przykład w obozach koncentracyjnych tam po prostu normalnie był humor pewnego rodzaju. No, ludzie się śmiali, ludzie próbowali sobie jakoś radzić z tą sytuacją. Jakieś występy, jakieś takie rzeczy były, żarty, takie też bardzo tak zwane inside joke'i, które osoby z zewnątrz mogą się wydawać, że to jest jakieś, jak można się z czegoś takiego śmiać, nie? Ale dana sytuacja wymuszała pewne rzeczy, no nie? Mhm. Wiesz co, tak, jeszcze chciałbym, to mnie ten wątek trochę zaintrygował, bo powiedziała, że z siostrą tutaj. Tak. Bo wiesz, no na początku nie wiedziałem, czy tam siostra też odeszła, ale siostra też odeszła. Tak. My tak się w ogóle ze sobą znowu zaczęłyśmy mieć relacje właśnie, jak się dowiedziałyśmy, że obie odchodzimy.
To było tak, że mama do mnie zadzwoniła i powiedziała, że moja siostra nie chce już być świadkiem Jehowy. No i moja mama o tym A ty już wiedziała. byłaś trochę wybudzona? Ja byłam bardzo, bardzo mocno wybudzona. Ale się nie przyznałaś? Nie, w życiu. Znaczy Ja nie mówię, słuchajcie, mówię do mojej mamy, ojej, nie? Tylko powiedziała mi, wiesz co, mamo? Tylko, wiesz, ona się teraz spodziewa, że ty będziesz ją prostować, więc jej nie prostuj. Mówię, miej z nią dobre relacje, takiej mamie tak powiedziałam, że staraj się być dla niej miła i dobra i nie poruszaj tego tematu, to ona nie odpłynie wtedy całkowicie, nie? To jest za tego chłopaka, co cię wtedy wygonili A spokojnie. ja chciałam po prostu, żeby dali jej święty spokój, żeby jej, wiecie, nie męczyli. I tak męczyli. Ale ja od razu po tym telefonie, no to przykro mi, dobra, smutno. Koniec i od razu dzwonię do mojej siostry. Ty, ja słyszałam, że ty już nie chodzisz na zebrania, że mama mówi, że ty nie chcesz być świadkiem Jehowy. A ona myślała, że ty ją chcesz naprostować. Nie, ja od razu jej powiedziałam, że ja też już jestem wybudzona. Nie. No i od tej pory zaczęłyśmy mieć wspólną relację i te memy były od początku tej naszej relacji po odejściu gdzieś tam razem, nie? I my mieszkałyśmy ze sobą w zeszłym roku przez kilka miesięcy, więc ten profil też mogłyśmy razem prowadzić. Tam rzucałyśmy czasami jakieś filmiki, robiłyśmy jakieś zebrania. Jak były właśnie takie osoby na naszym profilu, jak on był jeszcze malutki, byli świadkowie Jehowy. No to on był taki też bardziej dotyczący dokładnie przeżyć byłych świadków Jehowy. Było dużo inside joke'ów, były jakieś nasze zebrania i zbiórki. Natomiast później ona teraz wróciła po prostu do kraju, gdzie mieszkała wcześniej i nie ma już czasu, nie? Na prowadzenie tego profilu, więc zostałam ja sama, ale staram się dalej. Relacje z wami zostały. Tak. Fajne. To jest bardzo ciekawa historia. Powiem ci, że to cieszy, kiedy religia nie łączy ludzi. Nas bardzo dzieliła. Tak, przepraszam. Nas bardzo dzieliła mnie i siostrę. Tak sobie rozkminiałyśmy, dlaczego miałyśmy taką słabą relację zawsze. Chyba dlatego, że byliśmy w rodzinie na świeczniku i my na początku trochę na siebie też kablowałyśmy, nie? No bo donosiłyśmy na siebie nawzajem od najmłodszych lat, więc w pewnym momencie ta nasza więź się bardzo mocno rozlazła, bo musiałyśmy same ukrywać tego człowieka swojego wewnętrznego i nie mogłyśmy ze sobą być szczere, bo tata był starszym. I chyba to było taką podstawą od najmłodszych lat, jak już się to zaczęło rozluźniać, nie? W rodzinie. Byłyśmy nastawiane przeciwko sobie tak naprawdę, bo ta, która przychodziła powiedzieć, że ta druga coś zrobiła, no to ta była nagradzana, nie? Więc byłyśmy przeciwko sobie. I była chwalona, że postępuje zgodnie z tym, jak Jehowa sobie tego wymaga, nie? Więc to weszło nam, to była bo drzazga Jehowa, między nami. Jeśli zrobisz coś złego, to musisz o tym powiedzieć. Tak. No. Ja się chciałam zapytać o coś innego, bo... A ja jeszcze o to. Ale... Znaczy nie z tego chciałam zapytać. Wyrzucili cię na tym najbliższym zebraniu? Jestem w szoku, bo nie. Ja oficjalnie dalej jestem świadkiem Jehowy. Ta rolka ma ponad 500 000 wyświetleń i nadal mnie nie wyrzucili. Ja widziałam, że pojawiają się komentarze też osób, które gdzieś tam są związane z warszawskimi zborami, więc myślałam, że to będzie już bardzo szybko, wiecie, się stanie. Mam tam wtykę w tym zborze, która ewentualnie mnie poinformuje o tym moim wykluczeniu, ale nie było wykluczenia. Nie było wykluczenia i mówię o tym, że mnie poinformuje, bo tutaj chyba wchodzi w grę tylko wykluczenie zaoczne. Ja zażądałam wycofania zgody RODO, w związku z czym nie mogą używać moich danych osobowych. Nie jestem też pewna, czy w takiej sytuacji można wykluczyć z mównicy. Oficjalnie jestem świadkiem. Ciekawe jest to, że nie spodziewaj się zbyt wiele, że nawet po tym nagraniu się coś stanie, bo dzisiaj jakoś trudno jest tym. Tak chyba dużo bywa tych świadków, że chociaż i tak nie jest tej statystyka. Nie wiem, jak to... Wczoraj napisał mi ktoś wiadomość, że chyba bardzo dużo głoszę, bo opowiadam na przykład na storieskach, odpowiadam tam na różne pytania. Opowiadałam trochę o Armagedonie, opowiadałam wczoraj o tym, co ma się stać 1000 lat po Armagedonie, jeszcze raz Armagedon numer 2. I ktoś mi właśnie na to odpisał, że ty normalnie głosisz tutaj ludziom. Tak, ale to trochę tak jest, że mam wrażenie, że właśnie to mówiłam, zanim zaczęliśmy nagrywać, że odstępcy bardziej się angażują, bardziej są na bieżąco z tymi wszystkimi jakimiś nowościami, bo coś wychodzi, to wiesz, to mówimy, to było tamto. I ja pamiętam, jak mówiłam o tym, że
zborze, też tak kiedyś było, wychodziło nowe światło, wow, coś super, a teraz te zbory, to jest taki tam maraton, znaczy ja mam takie wrażenie, nie wiem, czy ty też masz takie od swoich wtyk, że oni po prostu chodzą na to, żeby pójść i co im powiedzą, to zrobią i właściwie to mają to wszystko w poważaniu i tyle. Tak, ja też mam swoje wtyki, które są zdecydowane dalej być świadkami Jehowy, ale gdzieś tam ze sobą raz na jakiś czas rozmawiamy. No i to ja jestem osobą, która im mówi, że jakie są nowości, nie? Ja mówię, ty, a słyszałeś już, że można mieć brodę? A gdzie ty to znalazłaś? Ja mówię, no tu proszę, tu i tu, nie? Tak. A słyszałaś nowe światło dotyczące Armagedonu, że już można wrócić później? No gdzie jeszcze takie rzeczy? Skąd ty to wymyślasz? Mówię, proszę, tu. To na pewno było duże wyzwanie dla ciebie, żeby to zrobić. Bo to nie jest tak, nagram sobie, wrzucę, tylko tam się jakieś... Wiedziałaś, z czym to się może wiązać, że jak to zrobisz? Co było największą rzeczą, największą ceną, którą byłaś gotowa zapłacić za to, że to zrobisz? Bo wiedziałaś, że pewne konsekwencje nastąpią, choć liczyłaś, że być może nie, ale co takiego było najtrudniejszego i jakie emocje temu towarzyszyły? Opowiedz. Jeśli chodzi o samą tą rolkę, no to wiedziałam, że ona będzie miała trochę więcej wyświetleń niż do tej pory. Jakieś tam rzeczy, które miałam, ale myślałam, że to będzie 20 000 max. Więc jak zobaczyłam 500 000, no to było duże i nie spodziewałam się, że aż tyle osób się o tym dowie i to usłyszy. Natomiast ja myślę też, że przeszłam już pewien etap, bo to jest już 3 lata ponad, od kiedy nie chodzę na zebrania i nie mam tam, nie jestem pod wpływem organizacji. I przeszłam różne etapy i w tym momencie uświadomiłam sobie, że wszystko, co do tej pory wydawało mi się, że mam do stracenia, to są jakieś moje ograniczenia, które nadal zostały mi po sekcie. To znaczy, oczywiście wszyscy moi przyjaciele odeszli i w momencie, kiedy zobaczyli ten filmik, to jeszcze się tylko upewnili, nie? Bo wcześniej po prostu przestałam chodzić na zebrania, a tu nagle bum, coś takiego wrzucam do internetu. Więc byłam świadoma, że odetną się tym razem na amen. I w tym momencie właśnie wchodzi ta już dojrzałość, czy trochę czasu po odejściu, kiedy rozumiesz, że takie przyjaźnie nie są wartościowe. Więc nie ma co aż tak bardzo za tym płakać. I faktycznie jest to trudne, ale tu przychodzi też to zagojenie już tych ran i uświadomienie sobie, że prawdziwy, wartościowy człowiek zostanie z tobą, jeżeli zmienisz zdanie w życiu i postanowisz robić coś inaczej. Prawdziwy przyjaciel, a jeżeli odchodzi, to tym przyjacielem nigdy nie był. Więc to pierwsza rzecz. Druga rzecz, no to rodzina. Ja z moimi rodzicami mam kontakt taki, jaki mają kontakt świadkowie z wykluczonym dzieckiem. Raz na jakiś czas, głównie w obliczu jakichś tam rzeczy, które się w życiu wydarzą, jak jakaś choroba czy pobyt w szpitalu. I to wszystko, więc tutaj też się więcej nie zmieni, nie? W tej dziedzinie. Jak sobie to przekalkulowałam, że tak naprawdę i w ostatnim roku zmieniłam miejsce zamieszkania, zmieniłam środowisko, mam już grupę ludzi, którzy mnie bardzo mocno wspierają i kochają. I może to nie jest duża grupa, ale są to prawdziwi przyjaciele. Przekalkulowałam sobie, co mogę stracić, no to ta lista to opierała się tylko o takie zastraszanie, nie? Świadkowskie. I że ta lista, co mogę zyskać, jest znacznie większa, bo wiem, że mogę, jak jedna osoba chociaż, 14-letnia, zdecyduje się nie wziąć chrztu i po prostu, wiecie, przecisnąć się w tej rodzinie Świadków Jehowy bez chrztu do 18, do 20, to ona już będzie miała znacznie lepsze życie. Jeśli uda się to chociaż jednej osobie, to ta rolka i mój profil spełnił swoją rolę, nie? Ja nie mogę cofnąć mojego czasu, nie mogę cofnąć tego, co się stało, ale jeśli mogę pomóc komuś, żeby podjął mądrzejszą decyzję, to już jest sukces, nie? To jest... Też się z tym utożsamiam, bo trochę to, co robimy, ma podobne cele tutaj w tym mamy, ale też sobie uświadomimy, jak bardzo to jest jednak świadkowskie, bo jak głosiliśmy, to mówiliśmy tak, choćby jedną osobę, nie? To tak się zawsze mi z tym kojarzy. Jakby nie ma
co wydaje mi się, nie ma co z tym walczyć, bo to jest już element naszej osobowości i tak byliśmy wychowani, tak byliśmy nauczeni i jakby to jest nasza wizja świata i nam się po prostu wydaje, że tak już jest. Można to po prostu wykorzystać dla jakiegoś dobra, a nie dla destrukcyjnej grupy, która próbuje twoim życiem decydować. Więc, no. Tak, troszeczkę to ostatnio gdzieś tam też przyrównałam w rozmowie z kimś na właśnie Instagramie, że no ktoś zaczął pierwszy mówić kiedyś o prawach kobiet. Kiedyś ktoś pierwszy rozpoczął akcję Me Too, która pokazała, że dotykanie kobiet nie jest czymś, co po prostu wolno robić mężczyznom w dowolnym momencie życia, nie? Ktoś to zaczął, ktoś zaczął o tym mówić. Ja myślę, że w Polsce nadal nie mówimy wystarczająco o tym, jak bardzo destrukcyjnie na umysły młodych, dojrzewających ludzi działają sekty, takie jak na przykład sekta Świadków Jehowy i jak bardzo jest w stanie to negatywnie wpłynąć na ich później dorosłe życie. Więc myślę, że jestem w tej grupie pionierów znowu, osób, które jakoś tam zaczynają pierwsze mówić. No i na razie spotyka się to z różnymi opiniami, ale kiedyś trzeba zacząć. Nie? Może, zresztą wyroki skazujące dla Świadków Jehowy w różnych krajach, które napływają i o których wiemy, pokazują, że warto i że robi się kroczek po kroczku coraz większa świadomość. Nie? Ostatnio czytałam książkę, co prawda to był romans, ale był tam motyw właśnie praw kobiet i sufrażystek w Anglii. I tam padło takie coś, że to się jakby prawdopodobnie nie zmieni za naszego życia, ale chcę mieć świadomość, że byłem po dobrej stronie historii. Bo to był mężczyzna, który właśnie nie powinien tego wspierać i robił to jakby wbrew swojej pozycji społecznej. Wszyscy go tam piętnowali za to, że no co ty robisz, tutaj sufrażystkę popierasz, nie? Dobra. Taka wymyślona historia. Ale sobie tak często o tym myślałam, że może się nic nie zmienić, nie? Ale jakby co, to chcę mieć takie uczucie, że coś zrobiłam. Jak byłam w szpitalu, bo miałam zator i tam już mało się nie przekręciłam, to trochę się śmiałam w duchu, że wcale nie żałuję, że odeszłam od świadków. Niektórzy mi mówili, że jak będziesz leżała tam na łożu śmierci, to wtedy ci się oczy otworzą i będziesz żałowała. Nie, właśnie nic mi nie przyszło, nic w ogóle mi nie przyszło do głowy, żaden Jehowa mi się nie objawił. Tylko miałam to, że Edwin, jak coś upewni się, że ja nie żałuję tego, co zrobiłam, że zrobiłabym jeszcze więcej i się bardzo cieszę z tego, co zrobiłam. Nie? Tak, i jeszcze powiedz na pogrzebie, że nie żałuję, że odeszłam. No. Tak. To wiesz, 28 lat, może nie przeżyję nocy. Upewnij się, żeby na pogrzebie powiedzieli, że nie żałuję. Bo już miałam w głowie, że świadkowie będą gadać, że mnie, wiesz, pokarało, nie? No, oczywiście. Wielka radość jest, nie? W zborze Świadków Jehowy, jak jakiemuś odstępcy się stanie jakaś krzywda. Tak. No po prostu brak błogosławieństwa Jehowy wtedy nastąpił. Wiesz co, chciałbym jeszcze wrócić do jednego tematu, bo tak jak obiecałem, bo jakby wydaje mi się, że trochę ten fragment twojego życia tak nie do końca był w pełni opowiedziany, bo tam sobie przeczytałam coś u Sary, potem zobaczyłam ten filmik i nagle odeszłam, wrzucam rolkę. Nie. No i właśnie chciałbym do tego jakby tutaj wrócić, żebyśmy sobie tutaj te powody trochę lepiej poznali. Jak to się stało, że ty jednak odeszłaś od tych świadków, bo to nie jest tylko jeden artykuł na blogu, czy jeden filmik na YouTubie. Tak, zdecydowanie to był czas i w tym czasie pojawiały się różne te materiały, przede wszystkim właśnie, czy może na początku z bloga Sary, a później też z różnych innych źródeł. No i ja myślę, że ten etap, że ten proces był wieloetapowy i rozciągnięty w czasie, tak jak pewnie u większości osób, które odchodzą od świadków. Ja przez bardzo długi czas nie chciałam przyjąć do wiadomości tego, że faktycznie mogę się mylić. Nawet jak już to było takie oczywiste, że wiele rzeczy, albo nie może oczywiste, ale że wiele rzeczy nie pasowało i się nie zgadzało, no to dla Świadka Jehowy, który był w hermetycznie zamkniętej grupie wychowywany od dziecka, to jest zmiana życia nie do poznania. I ludzie czasami boją się i się bardzo stresują na wiele miesięcy przed, jeżeli mają po prostu się wyprowadzić do innego miasta. I poza tym się nic w ich życiu nie zmienia. A tu nagle mają opaść wszystkie fundamenty. Albo pracę zmienić. No. W tym momencie wali się wszystko, i okazuje się, że jeżeli ci odstępcy mają rację, jeżeli oni mówią prawdę, no to wszystko, co do tej pory wiem, runie. A miałaś takie uczucie, że przecież tak zawierzyłaś Jehowy, przeprowadziłaś się na drugą
półkulę, tak? Drugą to będzie inna półkula. Jest Nawet dobrze. trzecią, Nawet trzecią, czwartą. Bo na równiku jest Indonezja. Zawierzyłam wszystko i ja teraz to by miało być, że nie, że jednak niepotrzebnie takie coś przychodziły, takie myśli? Też przychodziły. Szczególnie już po powrocie, kiedy ta moja świadomość, że coś jest nie tak, już była mocniej ugruntowana i niektórzy bracia tak wymagali ode mnie i od mojego męża. Pytali nas, kiedy jedziemy znowu, kiedy kolejny krok, a może teraz do jakiegoś innego miejsca. Było takie oczekiwanie od nas, nie? Że teraz jak już trochę zrobiliśmy to... w zonie. No, naprawdę. A jeszcze ja wtedy prowadziłam. To był chyba mój pierwszy profil na Instagramie, taki tylko dla świadków Jehowy o służbie z Indonezji. Tak? No. On był zamknięty, tylko... A już go nie ma? Jest tak zablokowany. W sensie nie ma tam żadnych followersów, ani ja nikogo nie obserwuję, ale dużo fotek tam sobie zostawiłam różnych. Wrzucaliśmy rzeczy nie tylko ze służby, no bez przesady. No właśnie, ale wyślesz nam jakieś zdjęcie. Oczywiście. No, ale wyślesz takie, żebyśmy mogli wrzucić, jak tam w Indonezji działałaś. No nie, to wyświetlimy. Dobra. Na pewno wszystkich to ciekawi. No, ale dobra, bo przerwałem. No. Ale okej, no to trwało jakiś czas i to było mniej więcej w połowie. Byłam 2 lata w Indonezji i po jakimś roku właśnie zaczęły się te pierwsze wątpliwości, pierwsza styczność i później my straciliśmy tą pracę zdalną dla tego klienta w Stanach i przez kilka miesięcy staraliśmy się jeszcze znaleźć jakąś pracę zdalną, żeby się dalej utrzymać w Indonezji, no ale w tamtym czasie przed pandemią praca zdalna to była jakaś totalna abstrakcja i nam się nie udało, więc zdecydowaliśmy, że już wrócimy do Polski i to był jakiś okres 3-4 miesięcy. Wtedy ja już na maksa zaczęłam tak korzystać z Indonezji samej w sobie jako wakacyjnego miejsca, bardziej niż głoszenia. Ta służba była moja bardzo ograniczona. Ja już byłam zdecydowana, że zrezygnuję ze służby pionierskiej po powrocie do Polski. I z jednej strony był trochę smutek, no bo bardzo lubiliśmy tą pracę zdalną i było przykro nam, że ją straciliśmy, ale z drugiej strony bardzo się cieszyłam, że idzie zmiana, która da mi możliwość zejścia z bycia pionierką. Więc wytrwałam w tej takiej połowicznej służbie pionierskiej przez te ostatnie tygodnie, bo to wiecie, jak już wiesz, że wracasz, to odwiedzaliśmy miejsca, które chcieliśmy jeszcze raz zobaczyć. Jedliśmy wszystkie te jedzonka, które tam można było, żeby się najeść na zapas. Jak już się wróci do Polski, to nie będzie wszystkiego, nie? Więc skupialiśmy się głównie na takich turystycznych tych rzeczach. Trochę też gdzieś tam zostawiliśmy jakieś czasopismo czy coś. Więc ten ostatni okres kilku miesięcy już był taki wyciszony. I po powrocie do Polski wróciliśmy do zboru moich rodziców. Byliśmy tam przez 5 miesięcy. I ja powiedziałam mojemu tacie, który dalej jest starszym, że nie chcę już być pionierką. Mój mąż też powiedział, że już nie będzie pionierem. Musimy się skupić na znalezieniu pracy i takie różne rzeczy. Chyba się tam trochę tłumaczyliśmy, no bo trzeba się tłumaczyć, jak się jest świadkiem. No i zdecydowałam, że nie będę pionierką i wtedy w tym samym dniu była obsługa zboru. I ja wiem, że mój tata to powiedział nadzorcy obwodu. Nasze papiery już świeżo też przyszły. I ja wiem, że on mu to powiedział i wtedy stało się coś, co było takim dużym gwoździem do tej mojej trumienki duchowej, świadkowskiej. Na zebraniu ten nadzorca obwodu na ostatnim swoim przemówieniu, już przed modlitwą, powiedział, że z dobrych informacji w waszym zborze to ilość pionierów się podwoiła. Było 2 pionierów wcześniej w zborze i my przyjechaliśmy i on nas zapowiedział jako pionierów. Nie powiedział naszego nazwiska, tylko powiedział, liczba pionierów w waszym zborze się podwoiła. Że bardzo się cieszymy, że przyszły nowe osoby i że macie więcej pionierów. Kiedy ja bardzo wyraźnie mu powiedziałam wcześniej, że nie będziemy kontynuować służby. Poszłam od razu do niego, bardzo, bardzo zdenerwowana, mówiąc delikatnie i mówię, kogo on ma na myśli. Bo ja nie słyszałam, żeby ktokolwiek więcej miał być pionierem w tym zborze. Mówiliśmy bardzo wyraźnie, że nie będziemy podejmować tej służby. I on wtedy do mnie z takim bardzo bezczelnym uśmieszkiem, no, że my tam sobie jeszcze porozmawiamy o tym, nie? Jeszcze mamy jutro wizytę tam jakąś pasterską, czy taką z wami, to sobie o tym porozmawiamy. Ja mówię, decyzja zapadła i ty powiedziałeś publicznie przy wszystkich, że dochodzi 2 pionierów.
Wszyscy wiedzą, o kogo chodzi, bo my dopiero co z Indonezji przyjechaliśmy i byliśmy tam pionierami. Więc wszyscy w zborze myślą, że my teraz jesteśmy pionierami. Oj, tam spokojnie, nie przejmuj się, my sobie jeszcze o tym porozmawiamy z wami i tutaj i będzie jasne ogłoszenie, nie? Miał wrażenie, że nas po prostu zmotywuje, żebyśmy dalej zostali. Tak mu pasowało też do jego, no do takiej opinii o zborze później, nie? Wrócili z Indonezji, no to trochę głupio, żeby powiedzieć, że też przestali pionierować, nie? Wrócili z Indonezji, ale na taką przerwę pewnie. Lepiej powiedzieć, że na przerwę i że pewnie zaraz znowu gdzieś tam wracają, nie? Nie mógł tego zaakceptować i właśnie w taki bardzo, nie wiem jak to określić, ale taki nieprzyjemny sposób dał mi do zrozumienia, że on myśli, że on mnie jeszcze namówi i żeby to dobrze wyglądało w statystykach, nie? To chyba była taka sytuacja, kiedy byłam najbardziej wściekła na kogoś w organizacji za to, jak mnie, w jaki sposób mnie potraktował, taki lekceważący bardzo. I tak mnie to tylko ugruntowywało, że wszystko, czego się dowiaduję na temat Świadków Jehowy, to jednak może nie jest takie wyssane z palca, nie? Że jednak te statystyki są ważne i jednak nie do końca wszystko jest w porządku z tymi nadzorcami obwodów i z tym, w jakim celu też oni przychodzą na zebrania, znaczy przyjeżdżają do zborów. I jak bardzo te statystyki się liczą, żeby były jak najlepsze, nie? Numerki, cyferki. I że tak naprawdę ja jestem niczym innym, jak tylko numerkiem w rubryczce, ile jest pionierów w tym zborze. Nie? Także to było od razu po powrocie. Później, pół roku później my dostaliśmy oboje pracę w Warszawie. No, jak już ja zaczęłam pracować z ludźmi, pierwszy raz w życiu tak naprawdę, bo wcześniej zawsze była ta praca zdalna, zaczęłam pracować z ludźmi. Okazało się, że oni nie są tacy źli. Do niczego złego mnie nie namawiają. I pamiętam, że dopiero pierwszy raz w pracy zetknęłam się z tym, że widziałam dwie osoby, które ze sobą się świetnie dogadują, mając zupełnie odmienne poglądy. Że one po prostu, jeżeli mają, polityczne chyba akurat tam chodziło, jeden był po jednej stronie, drugi po drugiej, nie rozmawiali o tym. Po prostu przyjaźnili się, dalej ze sobą świetnie w pracy gadali, omijając tematy, które ich różnią. A przyznałaś się w pracy, że jesteś świadkiem? Nie. No to już było wybudzenie. Wiele osób, co dopiero, wiecie, teraz może się tam gdzieś z tego Instagrama albo tutaj z YouTube'a dowie. Ja już nie Czyli już mówiłam. było inne podejście, nie jak w szkole, że panie dyrektorze, ja jestem świadkiem, czy tam pani rekruterko. Absolutnie. Już nic nie mówiłam. W każdym razie uświadomiłam sobie, że można z ludźmi mieć relacje, kiedy masz niektóre odmienne poglądy. To jest coś, czego Świadkowie Jehowy uczą, że jest to niemożliwe, nie? Że każdy, kto myśli inaczej niż to, co mówi sekta, to jest od razu z gruntu zły. I zaczęłam po prostu się też z tymi ludźmi zaprzyjaźniać i rozmawiać. No to już było takie moje mocne pójście w dół. I myślę, że pandemia była też takim typowym czynnikiem, jak dla wielu innych Świadków Jehowy, który bardzo pomógł mi odejść. Bo organizacja straciła kontrolę wtedy nad ludźmi. Tak myślę, nie mogli już ich kontrolować 2 razy w tygodniu na zebraniach i na zbiórkach, kiedy się widzieliśmy. To było chyba ponad rok tych zebrań, czy nie wiem, może 2 lata prawie tych zebrań online, kiedy się ludzie ze sobą nie spotykali, więc stracili tą kontrolę i ja byłam jedną z tych osób, które po prostu pewnego dnia przestały się łączyć na zebrania. Miałam jeszcze później kontakt od starszych, próby spotkania i próby rozmawiania ze mną. Później, kiedy napisałam starszym, że nie życzę sobie, żeby mężczyźni do mnie pisali, bo ja mam męża, takim wtedy powiedziałam, że nie chcę, żeby do mnie mężczyźni pisali. Nie. Oni dali ten mój numer swoim żonom. I wszystkie żonki, jedna po drugiej zaczęły do mnie pisać. Może się umówią na kawkę ze mną, nie? To było przegięcie. I napisałam wtedy koordynatorowi, że właśnie wycofuję zgody RODO, że udzielają mojego numeru telefonu ludziom, którzy nie mieli tego numeru. Ja dopiero, co wiecie, byłam w tym zborze kilka miesięcy, nie? Nie rozdawałam mojego numeru wszystkim. Mówię, że nie życzę sobie rozdawania mojego numeru i że to jest koniec mojego kontaktu, nie? Z tej strony. I że proszę więcej do mnie w żaden sposób się nie pisać, nie kontaktować. No brzmiałaś jak taka odstępczyni
Bardzo. Ale już wtedy już byłaś wybudzona, tak? Całkowicie. To może ja tutaj widzę, że pewną wskazówkę z twojego zachowania dla osób, które odchodzą i to się pokrywa z innymi doświadczeniami, że właśnie, jasne, nie każdy chce się przeprowadzać, ale często właśnie zmiana jakby takiego zboru małego, w którym się jest od dziecka i wszyscy się znają i każdy wie, co robisz i przejście do innego, to jest znacznie łatwiej taką osobę wypuścić. Tak, już dobra, już w ogóle w większym mieście to mam wrażenie też jest, to w ogóle taka dygresja, czy potwierdzisz, bo byłaś w małym mieście, takim tym, potem chyba takim średnim i potem Warszawa. To chyba Warszawa najluźniej, co? Tak, zdecydowanie najluźniej, ale i też jest jedna rzecz, którą zauważyłam dopiero oczywiście teraz po odejściu. Świadkowie mają tam swój zestaw zasad, do których zmuszają też, żeby inni się stosowali, na przykład właśnie w kwestii wykluczenia komitetów, spotkań ze starszymi, a prawda jest taka, że my nie musimy tych ich zasad się trzymać. Ja nie jestem osobą, która ma obowiązek stawić się na żadnym komitecie. I to jest ale to muszę mieć świadomość, nie? Właśnie, to musisz mieć świadomość, że to, że ci starszy do ciebie dzwoni i mówi, że będziemy mieli z tobą komitet, bo jest, nie wiem, podejrzenie odstępstwa czy czegokolwiek, to ty nie musisz na ten komitet przyjść, ty nie musisz w ogóle tego telefonu odebrać, nie musisz wiadomości odpisywać. Nie ma takiego obowiązku prawnego, nikt nie ma nad nami takiej kontroli, pomimo, że sekta wmawia ci to, że tak, że musisz się stawić, nie, na komitecie, że musisz przeżyć to piekło. Nawet jak odchodzisz, to oni chcą, żeby to było na ich zasadach, Dokładnie. na ich warunkach. Oni chcą kontrolować do ostatniego momentu. Nawet jak już odejdziesz, to próbują cię kontrolować, bo wiadomo, takie sytuacje są, bo jak odejdziesz od świadków, to jeszcze, to jest prawda, że ten świadek z ciebie nie wyjdzie. Ale jeżeli masz świadomość, że to jest wynik tego, że cały czas ktoś cię kontrolował i tak cię nauczono, no to tak działasz. I opowiem ci taką historię, która wydarzyła się w tym tygodniu. Po tych zajęciach tanecznych poszedłem na siłownię, bo jest drzwi obok dosłownie. Ja tam wchodzę i widzę 2 chłopaków, którzy byli w naszym zborze, jak chodziliśmy. Oni nigdy nie byli świadkami, nie żyją jak świadkowie, nigdy nie przyjęli chrztu, nigdy nie byli głosicielami, tylko rodzice byli świadkami. Żyją, jeden chyba z dziewczyną mieszka, wiem, że sobie wypiją niemało. Korzystają z uroków świata. Tak. Tak to nazwijmy. Ale nie rozmawiałem z nimi przynajmniej 7 lat. Oni są też młodsi, jak odchodziliśmy ze zboru, to jeszcze takie dzieciaki były. Więc, a na siłowni jest też tak, że tam się każdy z każdym wita. Cześć, tak. Nie? Więc ja wszedłem i potraktowałem ich trochę na takiej zasadzie, jakby to po prostu byli tacy koledzy z siłowni. I po prostu, jak tam chłopaki, coś ćwiczenia? Głowa w drugą stronę. To były osoby, które nigdy nie były świadkami Jehowy, ale mózg i tak wyprany. No nie? I to jest dlatego to opowiadam, bo to ma związek z tym, że czasami sobie ludzie nie uświadamiają, jak bardzo to świadkowskie wychowanie, ale nie, to świadkowskie pranie mózgu, można powiedzieć, w człowieku zostaje i ciężko się z tego wyleczyć. Dlatego świadomość i o tym, że mówimy, jest bardzo ważne. To nie są nasze prawa, to nie są wasze prawa. Jak tego słuchacie, to są prawa świadków Jehowy. Tak. I niech oni sobie ich przestrzegają. My nie musimy. Do mnie też napisała kilka dni temu dziewczyna, która jest w związku z osobą, która była wychowywana, z mężczyzną, który był wychowywany jako świadek Jehowy. Jego mama jest świadkiem Jehowy, ale on nigdy w życiu chrztu nie wziął. I ona powiedziała, że ona jest z nim 10 lat i tak bardzo prywatnie mi się zwierzyła, mówiąc, że nie zrobiłaby ponownie czegoś takiego. Że nie chodzi nawet już o sam symbol wzięcia chrztu, ale że wychowanie bardzo mocno go ukształtowało, pomimo że on żyje całkowicie poza organizacją, to ona odczuwa tego wpływ każdego dnia w ich relacji, nie? I w relacji też z dzieckiem, w sposobie wychowania dzieci. Więc to faktycznie bardzo mocno gdzieś tam zostaje. No. To, co nam wmawiają od dziecka. I ja też tutaj z drugiej strony przychodzę i też kiedy młode osoby się ze mną kontaktują, bo też sporo takich się kontaktuje, pierwsze co im zawsze mówię, pamiętaj, że ty nic nie musisz. Jak ktoś zadaje ci jakieś pytanie, ty nie musisz na nie odpowiadać. To jest podstawowe prawo człowieka. Każdy prawo ma zadać pytanie. Nie, to jest pełne zdanie. Dokładnie. Przede wszystkim, nie? Że nie albo nie będę o tym rozmawiać. To jest wystarczająca odpowiedź. Ktoś mi mówi, że jest świadkiem, znaczy, że jest wychowywany
nie wziął chrztu, ale jest głosicielem i tutaj starsi się chcą z nim spotkać, bo ktoś go widział pod szkołą, jak palił papierosa czy coś innego robił. I on się boi tej rozmowy. Ty nie musisz z nikim rozmawiać. Przede wszystkim, czy ty jesteś niepełnoletni? Tak. Ty nie masz takiego obowiązku, żeby z jakimiś 2 obcymi mężczyznami dorosłymi rozmawiać, gdzieś się zamykać w pokoju. Tak, trochę o tym mówisz, no bo jakby to jest związane z twoją aktywnością w internecie, bo chciałem o to życie po tym odejściu zapytać, jak ono wygląda. Czy żałujesz tych decyzji, że odeszłaś, czy to, że sobie zaczęłaś te strony odstępcze i materiały przeglądać, czy to jest takie, czy dzisiaj z perspektywy czasu, jak na to patrzysz, czy to takie straszne było, jak wcześniej myślałaś, czy raczej się z tego powodu cieszysz? Takie trochę pytanie z sugestią. No, odejście i na nowo przewartościowanie całego swojego życia myślę, że nigdy nie jest łatwe i niesie ze sobą sporo konsekwencji, ale ja się cieszę, wolę ponosić te konsekwencje i mieć taką prawdziwe poczucie takiej głębokiej wolności. Ta osoba, o której mówię, ta wewnętrzna od początku, która zawsze musiała być ukryta, mogła w końcu, wiecie, wyjść i mogę się zsynchronizować, być tym, kim naprawdę jestem. To jest tak wyzwalające uczucie, że jeśli ktoś się jeszcze zastanawia, wiem, że bardzo dużo jest takich osób, które jedną nogą są trochę tutaj i boją się zrobić tego kroku, no to jest ciężko. Czasami bywa bardzo, bardzo ciężko przez ten pierwszy czas, ale to mija i później zostajesz już z poczuciem wolności i z poczuciem w końcu bycia zsynchronizowanym z samym sobą, nie? Z tym swoim wewnętrznym ja. I to jest bezcenne. Nawet jeżeli przychodzi przy okazji utrata relacji rodzinnych, to ja bym tego nie zamieniła na nic, nie? Tylko, że w końcu czuję się wolna. To jest coś, co często słyszę i coś, z czym się bardzo utożsamiam, bo jakby przez to, co robię, to płacę taką cenę, że pewnych relacji nie mam. I to nawet takich bliskich osób. Natomiast tak, też tak myślę, że nie zamieniłbym tego na to, żeby wrócić. Ta historia, o której opowiadaliśmy tam wcześniej, że fragment zebrania słuchaliśmy, jakbym po prostu się uwstecznić miał. Dokładnie. Jakby mózg mi się po prostu skurczył. Ciarki na całym ciele, nie? Jak się teraz tego już słucha po czasie. To jest coś takiego, nie wiem, jakbym wrócił do przedszkola, a wtedy to tego człowiek nie widział, no nie? Nam w komentarzach często piszą osoby, które nie były świadkami, że na przykład słuchają jakichś tam fragmentów z broadcastingu czy coś i w ogóle dlaczego ci te osoby tak mówią w taki dziwny sposób, nie? I my często tego nie zauważyliśmy, nie? A to właśnie na przykład jak teraz słucham, to mam takie, że to jest naprawdę bardzo, no nie chcę powiedzieć do niski poziom, no ale no chyba muszę. Nie, to jest bardzo infantylne. Tak. To jest jak dla dzieci. Jak dla dzieci ale ze szkoły. Ale ty słuchasz tego i to jest sens twojego życia, ale ty jesteś dorosłym człowiekiem już. No, dzisiaj jak wiesz i trochę czytasz o tym, jak działają sekty, to jakby taki sposób przedstawiania wiedzy jest jednym z rzeczy, które takie grupy charakteryzują, że ten język jest po prostu jak taka papka, tak? Ta papka i ten motyw u świadków to, że to jedzenie, bo to jest pokarm duchowy, on jest taki prosty i tak dalej, tak? Prawdy duchowe są proste. Tak. Że Bóg Jehowa by nie skomplikował prawd dla ludzi, nie? Że one powinny być proste. No. Ale to ciekawe, że porównujecie do tego, do takich dzieci z przedszkola. Ja myślę, że właśnie to jest jedna z głównych cech sekt, że starają się sprowadzić ludzi do takiego poziomu, tak zinfantylizować ich, żeby, no tak jak dziecko z przedszkola, no rodzic kontroluje jego życie i nie ma tutaj co do tego żadnych wątpliwości. Musi to robić, bo to dziecko nie jest w stanie podejmować decyzji. No i sekta Świadków Jehowy stara się ciebie też zinfantylizować, żeby móc objąć nad tobą tą kontrolę, żebyś wykonywał po kolei polecenia
troszeczkę jak rodzic, nie? Z dzieckiem z przedszkola. Więc ten proces, właśnie to jest ten proces wchodzenia w organizację. Jeżeli jesteś dzieckiem, to może jest troszeczkę łatwiej. Jeżeli jesteś osobą, która spotkała się ze świadkami gdzieś tam w służbie jako dorosły człowiek, no to chodzi o to, żeby doprowadzić człowieka do takiego momentu. Tak, dosłownie. Tutaj że jego mózg jest taki podatny na to, żeby ktoś tobie wszystko mówił i ciebie kontrolował. Tam jest taka teoria przywiązania, w tym osoby, które się zajmują grupami destrukcyjnymi. Także w normalnym życiu każdy z nas ma jakąś osobę, do której jesteśmy przywiązani. Jak dziecko biegnie na przykład do matki, do ojca, to może być dowolny opiekun oczywiście. Że takie poczucie, że jak coś się będzie działo, to mam gdzie się schować, nie? Jak jesteśmy dorośli, to raczej się aż tak często nie chowamy, ale no mamy, nie wiem, partnera, przyjaciółkę, przyjaciela, nieważne. Mamy taką osobę, do której w razie wali się i pali idziemy, a grupa destrukcyjna robi to, że ona staje się tą osobą. Tak. Więc my w relacji jakby z taką organizacją jesteśmy naprawdę dziećmi, jesteśmy dosłownie przedszkolakami, które się chowają i tam szukają, a jednocześnie ta grupa nas karze. Jest więc taki toksyczny rodzic, z którym jesteśmy związani, ale nas bije pasem. No, tak, że tak się wyrażę, nie? Tak. Ja będę cytował z pamięci, bo już jak o takich przykładach mówimy. To, co na zebranie. A co będzie za tydzień na zebraniu? Umocnimy swoją wiarę w przyszły raj. Będzie też taka piękna ilustracja. Uważnie się jej przyjrzyjcie, bo jest naprawdę bardzo ładna. Chciałam powiedzieć, że moje dziecko w 1. klasie ma bardziej zaawansowane treści. To jest treść, którą na zebraniach świadkowie mają. Prawda. To jest coś takiego, co ja po prostu nie mogę już trawić. Pokarm stały się należy ludziom dojrzałym, jakoś tak mówią świadkowie, co? Znaczy, to jest też ciekawe, bo my dzisiaj jesteśmy w stanie to zauważyć, bo już mamy wiedzę o tym właśnie, jak działają sekty. Chyba na początku wspomniałeś z tym, że niektórzy ludzie cały czas zadają sobie pytanie, jak ktoś inteligentny może dać się wciągnąć w sektę. Ja myślę, że to są osoby, które kompletnie nie mają zielonego pojęcia, jak działają sekty. I że jeżeli grupa destrukcyjna mówiłaby wprost, dałaby, wiecie, tabelkę z zakazami, z tymi, co można i jak masz robić w życiu, no to nikt by w to nie wszedł. Dlatego jest sektą, bo ona te informacje, zakazy, nakazy i mówienie ci, co masz robić w życiu, podaje w sposób, który nie jest oczywisty. Nie jest spisany na papierze. Jest to dostosowana, perfekcyjna, wieloletnia, rozłożona w czasie, bardzo cierpliwa manipulacja. No i oczywiście jak też trafi na odpowiednią osobę, nie? Kogoś, kto ma jeszcze jakąś traumę życiową albo jakiś problem. Także myślę, że nikt nie jest tak naprawdę odporny na manipulację, jedynie dopóki nie masz wiedzy. Tak, dokładnie. No. Dlatego lubię myśleć, że to, co robimy my, to, co ty robisz, to jest trochę taka szczepionka. Nie zawsze zadziała oczywiście, ale jak ktoś już zacznie widzieć, jak te schematy działają, to widzi. Jest super książka. Ona jest dostępna tylko po angielsku i po polsku, ale jest na Storytel. O języku grup destrukcyjnych. I to nie dotyczy tylko grup religijnych, ale też nawet biznesowych, jakichś MLM-ów, jakichś właśnie takich sytuacji. I one wszystkie, to jest niesamowite, bo to się skupia tylko na języku. Wszystkie te grupy z takiej struktury posługują się podobnymi schematami językowymi. Cześć kochana, co u ciebie? Czy chcesz coś z mojego katalogu? Nie, na przykład, nie? Ale to jest właśnie niesamowite, że to trochę działa. Jak już zaczniesz to dostrzegać, te schematy, masz tę szczepionkę, jasne, nadal jest ryzyko, że ci odporność padnie i zachorujesz, ale często jak ktoś do ciebie właśnie napisze, nagle znajomy sprzed 15 lat, czy pójdziesz z nim na kawę, bo chce ci wcisnąć jakiś swój biznes, to być może zauważysz, że to jednak chyba nie jest zbyt dobre, nie? Tak. Także tak właśnie patrzę, że to, co ty robisz, to jest taka trochę rozsiewanie szczepionki. Rzucasz szczepionki dla małych lisków. Dobra. Tak, no. Ale gdzie ktoś mi tutaj... Mały lisek przyszedł. O czym chciałam powiedzieć? Aha. Pamiętam też, że tak trochę skaczemy po tym moim odejściu i przyczynach odejścia. To było jeszcze w Indonezji, ale już na samym końcu, kiedy zaczęłam się mocniej interesować też psychologią i tą psychomanipulacją w sektach i natknęłam się na termin bombardowanie miłością,
które jest właśnie stosowane przez sekty, opisane to było jako technika psychomanipulacji, w której ludzie otaczają ciebie zalewają wręcz ciebie taką miłością, troską, przywiązaniem, takie swoje ramionka wokół ciebie, nie? Zaciskają bardzo mocno. Co ma na celu zbudowanie przywiązania emocjonalnego tej osoby z grupą czy z sektą. I jeszcze tam była taka informacja, że działa to najlepiej w przypadku osób, które już mają za sobą jakąś w życiu trudną sytuację, czy traumę, czy stracili dziecko, czy stracili matkę, czy cokolwiek się stało, czy są po trudnym rozwodzie. To takie osoby, które potrzebują tej miłości, no bo każdy z nas gdzieś tam na jakimś etapie życia może mieć większą potrzebę, nie? Żeby albo mniej ma tej miłości i troski i takiego zaangażowania i zainteresowania w życiu i nagle trafiasz w takie środowisko, które na dzień dobry oni tobie nie mówią, że ty nie będziesz mogła obchodzić urodzin, a ty masz zerwać kontakty z jakimiś tam, z rodziną, nie? Albo nie wolno tobie, nie wiem, już nigdy w życiu pójść na strzelnicę, bo nie wolno mieć tobie broni w ręku. Nie witamy. Świadkowie Jehowy nie witają tak nowych ludzi, tylko bombardują ich tą miłością. I pamiętam, kiedy ja pierwszy raz trafiłam na ten termin i przeczytałam to na jakiejś Wikipedii, a później na jeszcze jakichś innych stronach, które definiowały to mocno. I ja mówię sobie, ludzie, to nie jest odstępcza stronka. To nie jest strona antyświadkowie Jehowy. To jest po prostu jakaś tam strona wytłumaczająca to zagadnienie, nie? Więc to nie jest przeciwko świadkom, a tak mocno się zgadza ze wszystkim tym, co się dzieje i co ja też w czym brałam udział od dziecka, nie? To już było taki ostry kopniak otwierający oczy, nie? To też się utożsamiam, bo mnie przebudził materiał po prostu jakby w ciągu jednej nocy, nie? Że czy grupa, która też jest tam grupą destrukcyjną, chyba nie nazwali tego sektą. I to było na innej stronie, właśnie Edwin mi kazał to przeczytać i ja miałam takie wow, nie? Normalnie mózg mi wybuchł. W ogóle nic nie było tam na temat świadków, ale punkciki się odhaczały, nie? No. Wydaje mi się, że będziemy zbliżać się do końca z tą naszą rozmową, ale pozostaje nam jeszcze tutaj, chyba że coś po prostu zapomniałaś i ci się przypomni, to po prostu mów, tak? Dobra. No, śmiało. Ale jeszcze zostaje ta kwestia, którą na początku zapowiedziałem i która naszych widzów bardzo często mocno intryguje, a potem wyrzucają nam, że nie zapytaliśmy o to. Mówi się, że Świadkowie Jehowy to jest fabryka ateistów. Ja się z tym nie zgadzam, bo uważam, że bardzo wiele osób, które odchodzi, to często są osoby wierzące. No oczywiście nie każdy, a jak u ciebie teraz to wygląda? Ja powiem, jako taka osoba niewierząca, to mógłbym zapytać, czy po prostu wierzysz w Boga, czy nie, ale osoby, które są wierzące, to zapytałem, jak wygląda twoja relacja z Bogiem. Ogólnie ja się też nie zgadzam z tym. Mam jednego bardzo bliskiego znajomego, który odszedł i on mówi o sobie, że jest chrześcijaninem i wierzy teraz bardziej niż wcześniej, tak naprawdę. I że oczy mu się otworzyły na prawdziwą wiarę. Ja jestem osobą, która jest... I tu już utożsamiam się, albo inaczej, nie utożsamiam się z żadną wiarą, jestem osobą niewierzącą. Nie czuję takiej potrzeby, przynajmniej w tym okresie mojego życia, żeby angażować się w jakiekolwiek sprawy duchowe. Nie nazwałabym siebie ateistką, raczej bliżej mi do agnostycyzmu. Nie stoję ani po jednej stronie, ani po drugiej. Nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, czy Bóg istnieje, czy nie. Uważam, że mam na to za mało dowodów, na jedną i na drugą tezę. No, myślę, że nasi słuchacze będą... Znaczy nie wiem, czy będą usatysfakcjonowani, ale przynajmniej nie będą mogli mi zarzucać, że nie zapytałem, bo to się zawsze tak powtarza. Ja myślę, że to jest zawsze jakaś też droga. U jednych to będzie odkrywanie na nowo wiary, u innych to będzie odrzucenie tej wiary, u innych osób będzie to jakiś, nie wiem, racjonalizacja i cokolwiek innego. Nie powiedziałbym, że to jest tak jak tutaj się zgodziliśmy, że świadkowie produkują osoby niewierzące, no nie? Jak był niedawno Zbyszek u nas, z którym rozmawialiśmy, no to Zbyszek, ten heretyk, co tak się nazwał heretykiem, on jest wierzący i
się już z niego znajomi dookoła śmieją, że on ciągle wszędzie widzi Chrystusa i Chrystus i Chrystus. No jakby to trochę by zaprzeczało temu twierdzeniu, że świadkowie to fabryka ateistów. Ja też jeszcze, jak mogę dodać coś do tego, to już jako osoba, która odeszła, przewartościowałam sobie swój własny system wartości. Trwało to kilka miesięcy oczywiście i myślę, że u każdego na jakimś tam etapie się to zdarza po odejściu. Ja dzisiaj mam swój własny system wartości, które ocenia to, co jest według mnie złe i dobre i uzmysłowiłam sobie, że nawet jeżeli Bóg istnieje lub jeżeli nie istnieje, to nie ma to żadnego wpływu na mój wewnętrzny system wartości. Jeśli ja uważam, że coś jest złe, to nie będę tego robić, bo ja tak uważam, a nie dlatego, że ktoś na mnie patrzy lub na mnie nie patrzy. Nie? Bardzo, bardzo krótko można ten system wartości podsumować na zasadzie, że moja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka. I zwyczajnie uważam, że wchodzenie w wolność, ingerowanie w wolność jakiejkolwiek innej istoty żyjącej jest złe, więc tego nie robię. I jeśli Bóg istnieje, będę żyć tak samo. Jeśli Bóg nie istnieje, nadal będę żyć tak samo. Więc tak to u mnie wygląda, jeśli chodzi o właśnie duchowe sprawy. Okej. Myślę, że jeszcze jeden temat pominęliśmy, który wydaje mi się, że powinniśmy sobie troszkę rozwinąć, wiesz? Bo te konsekwencje tych emocjonalne konsekwencje odejścia są i nie tylko takie są konsekwencje, ale wspomniałaś w rozmowie, że przeszłaś terapię. I chciałbym po prostu dopytać, czy uważasz, że terapia pomogła tobie w tym procesie układania sobie życia? To mój brzuch burczy. Słychać było? Tak. Ja nie słyszałam. Nie wiem, czy w kamerze nie słychać. Ale żeby nikt nie pomyślał, że to coś innego zaburczało. Przepraszam. Czy terapia pomagała ci, czy pomogła ci w tym procesie układania sobie życia po odejściu z organizacji i zrozumienia świata na nowo? O, nie wiem. Wiesz co, na pewno miałam kontakt z terapeutą, ale nie wiem, czy nazwałabym to terapią. Może ja coś też źle napisałam, aczkolwiek uważam, że taka porządna, solidna terapia jeszcze jest przede mną i na pewno się na nią wybieram i się do niej przygotowuję. Natomiast kontakt z terapeutą i z osobą, która miała też wiedzę troszeczkę na temat grup destrukcyjnych, bardzo mocno mi pomógł. Trwało to kilka tygodni, może kilka miesięcy. Finalnie z pewnych powodów musiałam te spotkania przerwać. W każdym razie było to dla mnie jak takie stanięcie na nogi osoby, która leży i nie wie, co dalej zrobić ze swoim życiem. Nie? Ktoś, kto nagle z zewnątrz nigdy w tym nie był i uzmysławia mi, że to, że teraz jestem taka rozwalona w życiu i że nie wiem, co dalej zrobić, to jest też normalne, to jest pewien etap. Pomógł mi nauczyć się i zrozumieć, jak te etapy działają, co po kolei się będzie działo. No i że to nie jest koniec wszystkiego, nie? Także uważam, że terapia jest bardzo, bardzo pomocna, albo przynajmniej właśnie takie... Moja terapeutka też to nazywała rozmowami takie emergency, że jak coś się dzieje, to ona do mnie też mówiła, żebym wtedy się z nią umawiała na terapię, kiedy mam jakiś taki znacznie gorszy okres. I to też się czasem jeszcze tam zdarza, nie? Że wiem, że mogę na taką emergency rozmowę się spotkać. I bardzo, bardzo to wszystkim osobom polecam, z którymi też utrzymuję kontakt. Wiem, że nie wszyscy są w stanie skorzystać z terapii, bo to jednak jest dosyć publiczne i też rodzina o tym wie. Jeżeli ktoś powoli na razie odchodzi i tak nie jest to oficjalne, no to taka terapia też może nie być możliwa całkowicie. Więc zawsze można się też z taką osobą, ze specjalistą skontaktować również na 1, 2 czy kilka spotkań i to też potrafi bardzo dobrego dać kopa i postawić na nogi, nie? Ja bardzo, bardzo dobrze to wspominam, ale taka legitna terapia jeszcze przede mną. No. Okej. Zapytałem trochę o ten motyw, ponieważ wiele osób, ciężko jest im ogarnąć życie po odejściu, kiedy ten twój świat, system wartości się załamuje i ciężko sobie to poukładać.
I to może być bardzo pomocne. Ja właśnie ze swojej strony, jako też osoba, która do takiej terapii się trochę zbiera i potrzebuje się przygotować, to też właśnie powiem to, co mi ten mój terapeuta powiedział, że również czasami takie 1, 2 czy kilka spotkań może bardzo, bardzo pomóc osobie, która tego potrzebuje, że nie trzeba od razu się decydować na pełen cykl terapii, nie? Żeby odczuć bardzo dużą ulgę już w swoim życiu, kiedy jest się w takim momencie, nie? Jak się odchodzi. Taka konsultacja, nie? Konsultacja. No. Tak, ja swego czasu miałem pewne problemy też takie psychologiczne. Kilka spotkań mi po prostu pomogło, Dokładnie. żeby sobie ułożyć pewne rzeczy, bo wiesz, ta siła perspektywy tej drugiej osoby jest też bardzo mocna. Ty tego nie widzisz i tobie się wydaje, że jest jakoś inaczej, a tu się okazuje, że jednak niekoniecznie masz rację. No. Albo niekoniecznie te rzeczy widzisz w taki sposób, jakimi są naprawdę. Okej. Czy jest jeszcze coś, co chciałabyś powiedzieć, a ja nie zapytałem, a jest bardzo ważne dla ciebie i dla twojej misji, bądź po prostu jest dla ciebie ważne? Poczekaj. Coś tam miałam, wiesz, na myśli. Ale chyba teraz mi nic nie przychodzi do głowy. Że myślę, że dużo już powiedziałam. I że to chyba wszystko. Chyba wyczerpaliśmy temat. Ja bym, mógłbym powiedzieć, że nie będzie jakiegoś tam, jak to się mówi, dubla czy coś takiego, ale po prostu jak ci się przypomni, mieliśmy raz tylko taką sytuację, że dogrywaliśmy fragment, ale już tego nie robimy, to po prostu wrzucisz to sobie na Instagram i napiszesz, a tego zapomniałem powiedzieć u Edwina i u Sary i wtedy będziemy wiedzieli, że to jest jakaś kontynuacja. Wiesz co, bardzo ci dziękujemy, Tula, za tę rozmowę, za to, że trochę dzięki tobie poczuliśmy, że nasza praca ma trochę sensu. I są takie momenty, że jesteśmy zniechęceni, bardziej ja niż Sara, bo Sara to by po prostu jest torpeda, pocisk i jej nie do zatrzymania, a ja ją trochę czasem hamuję. Ale jakby za to ci dziękujemy, bo informacje, które nam podałaś i to, gdzie jesteś, w jakiś sposób zawdzięczasz temu, co robiliśmy kiedyś, co robimy. Naprawdę. Więc to jest bardzo miłe i jeszcze usłyszeć to tak na żywo od kogoś, to no tak, trochę się chce działać. Zawsze po takich rozmowach czujemy, że to, co robimy, ma sens. Ja myślę, że ma. Wcześniej mówiłam, ale to chyba było poza kamerą, więc jeszcze teraz powiem, że bardzo dużo moich znajomych, albo właściwie osoby, z którymi mam teraz kontakt, które odeszły już jak ja odeszłam, to wszystkie na dzień dobry mówią mi, że odeszły i obejrzały wszystkie właśnie wasze odcinki na YouTubie, nie? Że jak pytam je, jak to u was była ta droga, no to oczywiście wszystkie odcinki Sary i Edwina na YouTubie, więc tutaj też naprawdę robicie niesamowitą pracę i nie wiem, czy jest jakaś osoba dzisiaj z byłych świadków Jehowy, która nie jest tak naprawdę wam wdzięczna też za to, że nagłaśniacie to bardzo mocno. Że ode mnie też bardzo duża wdzięczność. Tak ci powiem jeszcze, że jak wiemy, że u nas w zborze, przynajmniej u nas, w naszym byłym zborze, jak ktoś przestaje chodzić na zebrania albo ma jakieś wątpliwości, to pierwsze pytanie, czy oglądasz Sarę i Edwinę? Tak pada. No. Ale żeby już tak trochę z nas zejść, to był taki mój przydługi wstęp oczywiście do tego, co teraz chcę powiedzieć, że jakby tak to ma sens, dlatego też chcemy ciebie zachęcić do tego, żebyś tam się nie poddawała i też sobie działała. Wszystkich odsyłamy na twój profil na Instagramie. On się tutaj wyświetla i w opisie też sobie znajdą wszyscy link. Bo oprócz tych śmieszków, heheszków, tam Tula prowadzi taką informacyjną, społeczną działalność. Jak ta wiza się nazywa w Indonezji? Kulturowa. No to taką działalność prowadzisz też na Instagramie. Dlatego dużo wytrwałości ci w tym życzymy. Życzymy ci również tego, żeby ci się chciało, żebyś się nie poddawała. I żebyś miała też z tego sporo radości. Dobra? Dzięki. Takie życzenia od nas na koniec. Dziękuję.